Witajcie! W poprzednim teście tarcia, w którym bierze udział 9 próbek, zarówno olejów i dodatków do nich. I z pewnością część oglądających miała już możliwość zapoznania się z pierwszą częścią materiału. Z pewnością są też osoby, które tej pierwszej części nie widziały. W tym materiale macie całość. Więc jeżeli nie oglądaliście pierwszej części, no to podążacie dalej. Te osoby, które oglądały pierwszą część, patrząc na dostępne menu, możecie od razu przejść do części drugiej. Miłego oglądania. Zapraszamy. That I was different. I told them one day I'ma be the best, but they ain't listen. It started off as a dream, I turned it into a vision. The passion made me consistent, so now I'm on a mission. All of my friends was leaving me. Ain't no... Witajcie. Z pewnością jesteście ciekawi, co zobaczycie atrakcyjnego, nowego, ciekawego w dzisiejszym teście. Ale zastanówmy się, dlaczego to my musieliśmy wykonać pierwszy na świecie, najprawdopodobniej pierwszy tego rodzaju test na świecie porównawczy, jeżeli chodzi o oleje i dodatki pod kątem tarcia i pod kątem zużycia. Dlaczego musieliśmy budować przez ponad 4 lata Tribotester RS11, żeby móc wykonywać takie badania? Dlaczego takie urządzenia nie można kupić? Czy faktycznie rynek jest zainteresowany poprawnym działaniem pod kątem zmniejszania tarcia i dobrej sprawności? Jaki wpływ ma tarcie tak naprawdę na straty momentu obrotowego i co się dzieje, jeśli wlewasz sam olej? Zarazem, co ten test ma wspólnego z prawie 2 lata temu pokazanym przez pewnego youtubera, takiego rosłego youtubera z brodą, takiego fake newsa, fake testu? I co z tym się wiąże? Jakie dotąd nieznane fakty będziesz mógł zobaczyć? Więc co, zaczynamy? Dlatego na wstępie chciałem podziękować 2 ważnym osobom. Tych osób już nie ma wśród nas. Chciałem bardzo podziękować i patrzy z pewnością na nas, na mnie z góry, mój świętej pamięci ojciec. On naprawdę dał mi wiarę do wielu rzeczy, abym mógł odkrywać ten świat i mógł poznawać ten świat i mógł odkrywać nowe. Był moim pierwszym serwisantem, kiedy wkraczałem w kwestię sportu samochodowego. Wspierał mnie i naprawdę był dumny z tego, co osiągam. Były czasami porażki i były wielkie zwycięstwa. Natomiast bardzo mi pomógł w tym, że doszedłem do tego punktu i mogłem odkryć to, co być może nie miało być odkryte. Drugie podziękowanie i taka druga dedykacja dla osoby też, która przedwcześnie odeszła stąd, czyli dla świętej pamięci Janusza Sitarza, który produkował preparaty Panther, z którym współpracowaliśmy. Fajne jest to, że te ostatnie 3 lata życia Janusza były też takie, bym powiedział, więcej w nim uśmiechu, tej radości i więcej spełnienia. On na kilka dni przed śmiercią dowiedział się o odkryciu moim pod kątem technologii i jak najbardziej cieszył się z tego. Jestem przekonany, że także stamtąd patrzy na nas i wspiera, żeby to mogło iść do przodu dalej. Dlatego z szacunku zarówno dla niego, jak i także rodziny podjąłem kiedyś to działanie, aby wyjaśnić tematykę, którą nas wspólnie zaatakowano pod kątem rzekomego niedziałania naszych pakietów, a w szczególności preparatów Panther. To z szacunku do jego wieloletniego zaangażowania pociągnęliśmy całość weryfikacji, rozkładając cały temat na nanocząstki po to, aby to wszystko wyjaśnić i drobną część już dzisiaj w tym materiale zobaczycie. Zanim przejdziemy do dalszych testów, zanim zobaczycie, no dla niektórych mogą być szokujące wyniki, bo jeżeli stosujecie sam oleje, albo stosujecie oleje z nanotechnologią, albo też dodatki z jakimś wolframem, molibdenem, estrami, a może ceramiką, nanoceramiką, to naprawdę te wyniki, które zobaczycie, mogą być szokujące, bo z tych 9 finalnie próbek 2 uległy całkowitemu zatarciu i słuchajcie, to były próbki z dodatkami. Jakimi? To zobaczycie. Natomiast przed tym jeszcze chciałbym wstępnie rozliczyć pewien element przyszłości, tego fake newsa, tego fake
testu, który był przeprowadzony przez tego rosłego youtubera z brodą. Czy wy myślicie, że on faktycznie chciał zrobić ten test w formie pokazania prawdy o działaniu pakietów, o działaniu naszych pakietów i preparatów Panther? Czy faktycznie myśleliście o tym, że on chciał to wykonać w formie pokazania, że to faktycznie działa? Dlaczego, wiedząc o tym, że może zastosować pakiet jak należy, zastosował go sprzecznie z zaleceniami? Dlaczego on wykonał pomiary na sprzęcie, na hamowni kompletnie niemiarodajnej, czyli hamowni inercyjnej, która nie jest w stanie wykazać faktycznego zmiany sprawności osiągów, tym bardziej w jednostce doładowanej? Dlaczego? Dlaczego mimo wcześniejszego kontaktu nie chciał podjąć próby weryfikacji wśród innych naszych klientów, którzy zaoferowali, że chcą go zaprosić, żeby pewne rzeczy sprawdził i tak dalej, i jakby nie na ewentualnie jednym przypadku cokolwiek opiniował i rokował? Dlaczego nie chciał podstawić, i oni wszyscy nie chcieli podstawić tego samochodu, który brał udział w materiale, do weryfikacji, do komisyjnej weryfikacji wspólnie pod nadzorem biegłych? Dlaczego ten samochód tu nie trafił? Dlaczego oni nie chcieli dać tego samochodu? Skoro byli pewni, że wykonali wszystko poprawnie, dlaczego nie chcieli tego zweryfikować? Dlatego my wyszliśmy do przodu, kupiliśmy taki samochód BMW E39 525 i dostała ksywę od nas babcia. Ten samochód został zweryfikowany pod nadzorem biegłych. Ten samochód był na tej hamowni, która brała udział w materiale. Została zweryfikowana cała technologia. Następnie został wykonany pakiet pod nadzorem także biegłego. Nagrania elastyczności pracy tego auta przed i po, co za chwilkę zobaczycie, jaka jest zmiana. Natomiast inna rzecz, przy okazji wykonaliśmy szereg testów wspólnie z innymi klientami, jak wygląda rynek hamowniany, czy pomiary na hamowni, czy one są miarodajne, czy przypadkiem nie ma jakichś dylematów w samych pomiarach, jak to jest z różnego rodzaju hamowniami, czy powinno się mierzyć na małych, czy większych obciążeniach, jak to jest z jednostkami, które mają wyższą sprawność, czy faktycznie rynek jest gotowy na to, żeby nawet dokonać pomiarów. Dlatego zobaczcie nagranie elastyczności tego BMW przed wykonaniem pakietu z preparatami Panther i po wykonaniu. Jest to elastyczność na czwartym biegu, zrobiona oczywiście, nagrana przy świadkach. Ciekawostka, tutaj kierowcą, który był objazdowym kierowcą tego samochodu, to jest opolski taksówkarz, więc on mógł dużo zweryfikować pod kątem tego, jak babcia pracuje przed i po. Natomiast zobaczcie, jak wygląda elastyczność na czwartym biegu tego samochodu. No dobra, ale o tym zrobimy osobny materiał, ponieważ dzisiaj ma być o teście i tak dalej, więc istotna rzecz. Na czym będziemy robić badania? Tribotester RS11. Ten tribotester musiał powstać, ponieważ rozglądaliśmy się lat temu ponad 4 za zakupieniem tribotestera. Co się okazało? Okazało, że jest szok. Że istotnym dla norm światowych jest tak zwany tribotester czterokulowy i taki profesjonalny mogliśmy zakupić za około 80 000 euro, jednakże jak zobaczyłem, jak te pomiary mają być wykonane, te badania, to zostałem, jak ja mam sprawdzać i mierzyć w warunkach kompletnie oderwanych od tego, co się dzieje w rzeczywistości. Dlaczego nie bada się tego w dużej mierze w ruchu obrotowym, a bada się to w ruchu przypominającym bardziej badania dla, powiedzmy, firm wiertniczych?
Dlaczego nie obserwuje się i nie bada i nie mierzy tak istotnego momentu siły tarcia, tak momentu, który tak naprawdę tracimy w jednostkach napędowych w różnego rodzaju formie przez nadmierne tarcie i zjawiska synergiczne? Oczywiście pandemia, później wojna na Ukrainie opóźniała nam ten projekt, ponieważ pewne i komponenty, czas na testy i osoby, które były w to zaangażowane, miały też przestoje z tytułem ograniczeń ich czasu pracy, ale krok po kroku doszliśmy do tego i Turbotester RS11 w końcu znalazł się u nas. Dzięki temu zobaczycie w ustalonym programie zmiennego obciążenia, narastającego obciążenia, jeżeli chodzi o siłę nacisku, natomiast zmiennego z punktu widzenia prędkości. Ustaliłem taki zakres, jak potrafi być w warunkach drogowych, czyli przyspieszamy i zwalniamy. Przyspieszamy i zwalniamy. To jest istotny zakres, ponieważ w tych zakresach przyspieszenia i zwolnienia może dochodzić do efektu zrywania filmu olejowego i na przykład tarcia suchego, a adekwatnie kwestia temperatury. Ustaliłem, biorąc pod uwagę akurat zakres oleju 5W30 dla silników, które posiadają taką temperaturę, czyli na poziomie 120 Celsjusza i takowa temperatura potrafi być w misce olejowej. Z pewnością tego nie wiecie, że jeżeli widzicie temperaturę oleju na misie olejowej, czyli na wyświetlaczu w okolicach 120 stopni, to w węzłach tarcia w ruchu obrotowym może być to 40-50 stopni więcej, ale w niektórych miejscach może być 100-150 stopni więcej. Mało kto wie, że w zakresie gładzi cylindrowych, tłok, pierścień, tam potrafi być temperatura oleju filowa nawet 300 stopni i tam potrafi olej bez szans być z tą temperaturą i następuje jego koksowanie. Dlatego w tym teście zobaczycie tą zmienność i przy względnie dla niektórych wydającej się wysokiej temperaturze, ale normalnej dla wielu jednostek temperatura 120 stopni jest to temperatura normalnie osiągalna, tym bardziej w jednostkach doładowanych. Dlaczego dochodzi do tylu uszkodzeń silników, napędu? Dlaczego te jednostki spalinowe są takie słabe, można z punktu powiedzieć, osiągów, stosując samolot? Myśmy doświadczyli, że jest kompletnie inaczej, że zmieniając tą mieszaninę, dokonując szeregu zmian synergicznych, te jednostki wzrastają ze sprawności, idą w kierunku trwałości. Dlatego wykonaliśmy szereg dodatkowych badań, bo chcieliśmy być pewni, czy faktycznie to, co odkryliśmy, ma sens. Czy ma sens faktycznie to, co odkryliśmy? Witam Was w drugiej części testu tarcia. Czy faktycznie ma sens to, co odkryliśmy, jakie to daje efekty? Na początku widzieliśmy tak naprawdę tylko my i nasz zespół, mój pilot, w całym projekcie wyczynowym, w projekcie rajdowym, ponieważ tam doświadczaliśmy tego najbardziej. I czy tak powinno być, że kupuje się samochód wyczynowy, oficjalny samochód z homologacją bezpośrednio od producenta i czy takie negatywne zjawiska powinny występować? Czy taki samochód powinien mieć pogorszoną trwałość, osiągi i w tym momencie spalać o 50% za dużo paliwa? No, naszym zdaniem było to kompletnie niepoprawne i dlatego też podążaliśmy w kierunku rozwoju, a te negatywne zjawiska, jak nadmierne tarcie, problematyka samozapłonów w komorze spalania, którą nazywałem roboczo mini detonacjami, doświadczyła nas, no można powiedzieć, bardzo. Zabrała mi co najmniej 2 tytuły mistrza i postanowiłem coś z tym zrobić.
w przypadku tego samochodu, bo to on był tym początkowym, to tak naprawdę na nim były początkowe nowatorskie zmiany, doprowadził do tego, o tym co wspominałem, występuje w samochodach fabrycznych, samochodach drogowych, samochodach wyczynowych. Czy to jest normalne, aby 50% paliwa, nawet 50% paliwa wykorzystywać na samo chłodzenie komory spalania? Czy to jest poprawne? Czy to jest bezpieczne? I w tym samochodzie to zostało wykluczone, co zostało potwierdzone także w zakresie przebiegu zawodów, ponieważ my wielokrotnie, a praktycznie od zmian w sezonie 2017 nie musieliśmy korzystać z tak zwanej strefy dodatkowego tankowania. Dzięki temu, poprzez to, co się wydarzyło, poprzez te zmiany, ten samochód, tak jak go tu widzicie, on nadal ma swój silnik, ma nadal swoją skrzynię biegów bez rewizji. A to, co się wydarzyło w 2016 roku i następnie rozwój zmian, to jest nadal ten sam silnik. I co te zmiany, co to wszystko oznaczało dla nas? Dla nas oznaczały to lepsze osiągi, większą przyjemność z jazdy, potężnie mniejsze koszty wynikłe z eksploatacji pojazdu, ponieważ nie musieliśmy nawet tak często zmieniać oleju. Bo czy przypadkiem załogi, zawodnicy nie zmieniają olej co każdy rajd? W naszym przypadku już stało się to mniej potrzebne, ale co więcej, zużycie paliwa. Czy wiecie, ile kosztuje takie paliwo rajdowe? Czy wiedzieliście, że w tamtym czasie, kiedy jeździliśmy, trzeba było 25 zł za litr paliwa? I jakie to były dla nas potężne oszczędności, jako dla małego zespołu, spalając 50% mniej paliwa? To finalnie przekładało się na lepsze osiągi. To, że widzieliście tą 500, ten mój, można powiedzieć, kilkuletni mobilny warsztat pracy, doświadczania, testowania, widzieliście na odcinkach specjalnych, ponieważ te zmiany sprawiały to, że samochód stał się niskokosztowy z punktu widzenia utrzymania samochodu rajdowego. Natomiast jakie znaczenie dzisiejszy test, to co pokazujemy i to co zobaczycie za chwilę, jakie znaczenie ma dla zwykłego użytkownika? Czy wiedziałeś o tym, że co najmniej kupując nowy samochód, nawet to jest silnikiem diesla, czy wiedziałeś, że on spala co najmniej 20% za dużo? Czy wiedziałeś o tym? To jest wynikłe m.in. ze zjawisk nadmiernego tarcia, ale czy to powinno dziać się w nowych samochodach? Czy olej powinien być stosowany, taki sam olej, do silnika, który ma 50 koni, 100 koni, 200, 300 czy 400 koni? Czy przypadkiem tarcie od dawien dawna nie jest udowodnione, że związane jest z obciążeniem? Czy przypadkiem nie udowodnił to Leonardo da Vinci? Czy zdawaliście sobie sprawę z tego, że nadmierne tarcie i zjawiska synergiczne, nieodpowiednie spalanie mieszanki jest w stanie generować o 50% zawyżone opory pracy, wewnętrzne opory już na biegu jałowym? Dlatego zobaczcie historię 1.6 TDI, Skody 1.6 TDI 90 koni. Użytkownik do nas trafił 4000 km po wymianie wtryskiwaczy, po wymianie oleju, zastosował naprawdę dobrej jakości olej i w takiej sytuacji wydawałoby się, że mógł zrobić i zrobił wszystko co najlepsze. Przebieg bardzo mały, bo około 120 000 km. Weryfikacja wykazała, że ten silnik ma potężnie duże obciążenie wewnętrzne, duże straty wewnętrzne i w tej sytuacji nieodpowiednie spalanie mieszanki. I to słuchajcie, już na biegu jałowym. Właśnie czy to jest poprawne, aby silnik już na biegu jałowym miał o 50% zwiększone obciążenie? Więc to, co widzicie, to jest efekt zastosowania pakietu zmniejszającego negatywne zjawiska silnik i skrzynia biegów. Tu już w tym przypadku doszło do zmniejszenia oporów wewnętrznych o około 50%, ale co ważne, wzrósł generowany moment obrotowy. Jest to klarownie widoczne. Dla użytkownika oznaczało to od razu bardzo lekką pracę tego silnika i w zasadzie wcześniej musiał dodawać gazu, aby ruszyć tym samochodem. Teraz lekko mógł ruszać nawet z biegu jałowego. Natomiast już pod obciążeniem, podczas jazdy, efekt jakby całkowita zmiana pojazdu. Efekt na tyle duży, że jeżeli którykolwiek z Was wsiadłby do tego samochodu, pomyślałby, że tam jest naprawdę wykonany mocny czujnik, mocny chip tuning.
kwestią związaną z tarciem jest rynek tuningu. Rynek zarówno firm, które tuningują, i użytkowników, którzy się na ten tuning decydują bądź go chcą. Czy faktycznie Wam chodzi o lepsze osiągi? Dlaczego, skoro wiadomo, że można w sposób naturalny, zmniejszając negatywne zjawiska, poprawić sprawność, osiągi bez konieczności ich podwyższania, dlaczego nadal tkwicie w tym wszystkim i na siłę wykonujecie tuning? Dlaczego? Czy faktycznie Wam chodzi o sprawność i trwałość? Czy faktycznie Wam chodzi o bezpieczeństwo? Ile wykonaliście testów i badań do tego, żeby sprawdzić swoją pracę? Czy faktycznie to może być wykonywane? Czy to, co wykonujecie z punktu widzenia tuningu, czy to jest w zgodzie z prawem? Czy przypadkiem nie lepiej jest wykonać jako fundament poprawienie sprawności, zmniejszenia negatywnych zjawisk, a następnie dokonać świadome zmiany w kwestiach mechanicznych, w kwestiach elektronicznych, aby jeszcze dodatkowo poprawiać osiągi? Czy tak nie jest bezpieczniej? Czy tak nie jest lepiej? Czy faktycznie szanujecie siebie i innych, sprzęt swojego klienta, swój własny sprzęt, negując i w tym momencie nie zważając na konsekwencje i tuningując na siłę? Czy to jest dobre? Czy to jest dobre później sprzedać taki samochód komuś i w tym momencie, ukrywając część jego historii, tylko po to, żeby pozbyć się problemu? Czy to jest dobre? Czy przypadkiem w takiej sytuacji tuning i w tym momencie takie działanie nie jest przestępstwem? Czy to nie jest całkowicie skrajnie sprzeczne z prawem? Czy przypadkiem rynek tuningu nie powinien być takim łącznikiem pomiędzy producentami a użytkownikami? W sytuacji, kiedy jest coś nie tak, powinien reagować, powinien dostarczyć użytkownikom rozwiązań, weryfikacji po to, aby producenci poprawili to, co wykonali źle? Czy przypadkiem tak nie powinno być? Wspominałem o silniku diesla, ale możecie powiedzieć, no dobra, ale co z benzyną? Czy poprzez zmniejszenie negatywnych zjawisk można zmniejszyć zużycie paliwa? 20, 30, 50% w benzynie? Nie wiem, czy widzieliście materiał o nowym Tiguanie 2.0 TSI 320 koni. Pokazywałem wiele w tym zakresie, zarówno kwestie, jak wyglądały oleje, też bardzo dogłębnie wynik badania laboratoryjnego oleju silnikowego. Natomiast okazało się, że użytkownik przed tym, niż do nas przyjechał, jego zużycie paliwa, bo jest z zagranicy, a tam może poruszać się szybko, w tych przedziałach szybkiej jazdy autostradowej 180, 220, jego samochód spalał od 14 do 15 litrów paliwa. Ale to samochód nowy, czy tak to powinno wyglądać? Czy w samochodzie, który jest bardzo nowy, czy powinno być tyle benzyny w oleju i czy olej po 5000 km powinien być w takim stanie krytycznym? Ale wiadomo, że oczywiście, że nie. Ale po zastosowaniu pakietów co się dzieje? Nagle okazuje się, że przy takim samym zakresie prędkości ten samochód spala nie 14-15 litrów, ale 9,4 litra. Zobaczcie na korespondencję. Ta korespondencja to potwierdza. Zanim przejdę do omawiania wszystkich 9 próbek i całego przebiegu testu, które macie podzielone na działy. Dlaczego podzielone na działy? Ponieważ chodzi o to, że będziecie mogli zobaczyć każdą z próbek. Oczywiście, żebyście nie wypili mnóstwo piwa i nie przejedli mnóstwo popcornu, pewne zakresy zostały przyspieszone, a ta istotne zwolnione do rzeczywistego czasu, po to, żebyście mogli doświadczyć tego, co tam się dzieje. Ale jeszcze przed chciałbym, abyście zapoznali bardzo ważną osobę, pana doktora Wacława Hepnera, ponieważ to dzięki niemu rozpoczęła się moja droga. Ponad 10 lat temu moja droga w tematyce tarcia, tak silniej i bardziej. To nabierało powolnego tempa wzrostu. Natomiast chciałem przy okazji podziękować pewnemu klientowi, który w tamtym pamiętnym dniu nie przyjechał na termin. Bo gdyby przyjechał na termin, ja bym nie mógł pojechać na Politechnikę i zobaczyć ten test.
A tak się wszystko złożyło, widocznie to był element kroku przeznaczenia, abym jednak miał wtedy ten dzień wolny i mógł pojechać to zobaczyć. Dlatego zapraszam do zapoznania się z wywiadem z panem Wacławem Hepnerem. Pan doktor Wacław Hepner z Politechniki Opolskiej, w zasadzie już na emeryturze, ale z katedry pojazdów i no, można powiedzieć mój niedoszły profesor, tak? Bo ja miałem iść na Politechnikę, ale ja tam się ślizgałem zawsze po akademikach. To może niepotrzebnie się z tą emeryturą pospieszyłeś. Jedziemy naszą babcią, czyli BMW 525D. Pan Wacław już wcześniej, już po całych zmianach mógł się nią przejechać jakiś tydzień temu. Teraz ponownie. No chyba zaskoczenie, tak, jeżeli chodzi o takiego diesla. A mam takie trzy istotne kwestie przy tym samochodzie. Po pierwsze, cisza we wnętrzu, co w dieslu nie jest normalne, czy dominujące. Po drugie, płynność rozwijania mocy. Aha. To nie jest tak, że się czuje pracę poszczególnych cylindrów. I po trzecie, bezdymność. To jest najbardziej zaskakujące, bo obserwując rurę wydechową trudno się zorientować, czy to jest benzyna, czy olej napędowy. Jeżeli chodzi o... Miał pan możliwość zobaczyć te próbki z badań. Jeżeli chodzi o ten korelanie, wałeczka, rolki. Zarówno na samym oleju, na tych też dodatkach, między innymi, które uległy, jest to kontrowersyjne, tak, bo dodany był dodatek do oleju, na oleju się nie zatarło, a z 2 dodatkami zagranicznych producentów doszło do zadarcia, czyli permanentnego zatrzymania tribotestera, tam to sięgnęło moment generowany około 10 Nm, zatrzymanie, oczywiście krótszy czas testu. No i wydawałoby się, że stosujemy dodatek, na przykład duży producent, tak, produkuje też oleje. No i jak użytkownik ma to wiedzieć, tak? Na stronie producenta nie ma kompletnie żadnych badań nad tarciem, współczynnika tarcia, testów obciążeniowych, nie ma nic. Czyli użytkownik z zaufaniem bierze, wlewa. No i jest to jeden dodatek do wszystkich olei, do wszystkich silników. A tutaj się zaciera, nie? To tylko dowodzi, jak duża jest to dziedzina wiedzy i taka specjalistyczna bardzo. Więc wydaje mi się, że trzeba by powierzyć takie działania ludziom, którzy mają doświadczenie. Istotne. Ale miał pan też możliwość jakby zobaczenia próbki Mainanu, ta próbka B4. No, te próbki są bardzo sugestywne, to trzeba przyznać. To nie jest jakieś zmatowienie powierzchni, to jest po prostu ubytek dużej objętości materiału. Tak. To z towarzyszącymi zjawiskami. Na przykład Akustycznymi przecież dokładnie. to słychać ten gwizd. To tarcie, tak. Obrabianego metalu. Tak, na w przypadku Mainano mamy praktycznie, nie mamy zużycie, tak? No bo to jest taki, można powiedzieć, nawet trudno to zobaczyć gołym okiem, tak? Pod mikroskopem to widać, a te inne próbki, widać to gołym okiem, tak? Czyli zarówno tą rolkę, jak i sam wałeczek. No i pytanie, czy tak nie powinien wyglądać środek smarny, no bo skoro jakby rozmawia się o trwałości, rozmawia się o kwestii sprawności, o kwestii emisji, gdzie emisja jest potężnie zależna od kwestii zjawiska tarcia. To jest potężnie zależna, tak? Bo tutaj co jedziemy tym samochodem, to mamy teraz tam 4 litry chwilowo teraz może 2. Więc im jest mniejsze obciążenie, tym w tym momencie wydatek paliwowy ten chwilowy jest potrzebny mniejszy, tak, żeby generować dany moment, czy go utrzymać. Czy tak nie powinien wyglądać środek smarny? Już nie patrzymy na niego jako sam olej, tylko patrzymy na kompozycję oleju i specjalnych dodatków, tak? Ja bym tutaj jeszcze zauważył, że sprawność cieplna silnika, jak to wynika z wielu wykresów uniwersalnych, przypada
przy częściowej prędkości obrotowej. Mhm. Wcale nie przy pełnej mocy, tylko mniej więcej przy połowie mocy nominalnej. Mhm. Więc jeżeli silnik potrafi pracować płynnie przy częściowych obrotach, to stwarza warunki do uzyskania tej właśnie pełnej sprawności. No, więc to nad tym się skupiamy, nie? Więc bo to dla wielu jest, tak jak tutaj, dla pana zaskoczeniem, tak, że 20-letnie auto no i w zasadzie można powiedzieć, jedzie jak nowe. Jedzie jak nowe. Właściwie trudno oczekiwać czegoś lepszego niż to, co tutaj mamy do dyspozycji. No ja robiłem takie zestawienie spalania przy danej średniej prędkości, no to oczywiście nasza babcia wychodzi niekorzystnie z przełożeniem, bo to jest 5 biegów, tak? No i powiedzmy jadąc ten zakres tam około 100 na godzinę ma jakieś 1900 obrotów. Tej nowej generacji silników, czy nawet już z mild hybryd, tak? Czyli no, wspomaga tam silnik elektryczny w tych zakresach obciążeniowych chwilowo, ale mają 8 biegów, tak? Automat 8 biegów, więc wtedy te obroty są niższe przy tej prędkości. No ale w zasadzie jak ostatnio uzyskałem, czego jeszcze nie pokazałem, pojechaliśmy trochę po mieście, później Kotlina Kłodzka, Zieleniec, Kudowa, powrót znowu do Palenicy Zdrój i później pojechaliśmy do Czech, też te tereny takie, bym powiedział, górzyste. No, spalanie mi wyszło w 3 osoby i bagaż nieco poniżej 5,3 litrów. No, Więc ciężko jest to uzyskać nawet samochodem najnowszym, którym bierzemy z salonu, mówię takim wysokoprężnym. On mniej więcej tych osiąga około powiedzmy 200 koni, tak? To ciężko jest to uzyskać, a tu mamy auto leciwe, starszej technologii, o jakby gorszym stosunku, bym powiedział, obrotów do prędkości, a mimo tego zadziwia. zapewne jest. Więc tak podsumowując, panie Wacławie, co można przekazać widzom, którzy widzą ten test, widzą kwestię zastosowania olejów, różnych dodatków, widzą technologię MyNano, widzą te kwestie strat momentowych, tej siły nacisku, korelacji między momentem a no, bardzo dużą siłą nacisku, czy między innymi wiele materiałów, które pokazujemy. Więc co można powiedzieć więcej użytkownikowi? Ja jestem pod wrażeniem faktu, że w ciągu jednego pokolenia, właściwie nawet niecałego, bo za mojej pamięci, odeszliśmy od etapu, kiedy do wszystkiego nadawał się olej Lux 10. I do Syrenki, do Warszawy, Tak. do Stara. Tak. Doszliśmy do obecnego stanu, kiedy do każdego mechanizmu, do każdego modelu samochodu jest inny olej, a i tak jest jeszcze mało, bo te oleje fabryczne potrzebują dopalaczy w postaci dodatku. No, tak to... Więc myślę, że następne pokolenie będzie pracowało nad indywidualnym doborem oleju do każdego mechanizmu, a Tak. nie do każdego modelu mechanizmu, tylko do każdego indywidualnie. To będzie taka indywidualna sprawa, jak nawet dobór koloru lakieru Dokładnie tak. No to do subiektywnych potrzeb użytkownika. tak, no to mamy dziś i to jest jakby ten mój kierunek, który być może dlatego szokuje wielu, że tak jak wspominałem, ten 1.6 TDI, który jest też w materiale pokazany, że jeżeli na biegu jełowym mamy nagle 50% mniejsze straty, 50% bardziej generowany moment obrotowy, już na biegu jałowym, tak, to wsiadając do tego samochodu jest taki efekt, jakby ktoś tam wykonał tuning i to znaczący tuning, tak, elektroniczny, ale nie, to jest program seryjny, tam nie było żadnych zmian, tylko kwestia doboru olei, dodatków, silnik, olej, fuzji olejowej, dodatki, skrzynia i nagle powoduje to potężny wzrost sprawności i w zasadzie osiągów na poziomie uważanych za niemożliwe. No najcenniejsze jest to, że zaczynamy mieć świadomość potencjału, jaki tkwi w takich działaniach. Mhm. Bo kiedyś w ogóle jedyną możliwością poprawienia mocy
no, było powiększenie pojemności skokowej na przykład. Tak. No w moim już czasie jakby wchodziłem, to były i zmiany mechaniczne, gdzieś wydech, później ten etap elektroniki się pojawił. Koło zamachowe, Tak, tak. szlifowanie kanałów, gaźniki, dysze i takie tam. Tak. No więc mamy epokę komputerów i te zmiany, które przed nami, wymagają już jednak korelacji tak wielu zmiennych, że no, dotychczasowe techniki doboru materiałów nie będą dość efektywne. Dokładnie tak. No bo gro użytkowników jakby nawet dzwoniących do nas to jest tak, że jakby ta era komputerów, czyli od razu ingerencja w komputer, chip tuning, bo to jest bóstwo, czyli tu wejść, zrobić, zmienić i nic więcej nie trzeba. A w rzeczywistości, jeżeli mamy tą niewykonywalność już na poziomie ustawień fabrycznych, to wręcz to, co mamy potwierdzone z punktu widzenia i techniki, z punktu widzenia i prawnego, no nie wolno, tak? Trzeba najpierw jakby zadbać o ten fundament, tak naprawdę fundament, czyli sprawdzić stan, kondycja, sprawność, dobór, zmniejszyć te zjawiska na poziomie seryjnym, a dopiero później decydować, czy ewentualnie coś więcej ingerować, nie? No, i jeszcze kwestia samego komputera, który musi sobie poradzić z nowymi warunkami pracy. Tak. Na ile dobrze jest oprogramowany, na ile te algorytmy funkcjonują sprawnie, na tyle możemy oczekiwać efektów. Dokładnie tak. Bywa... Bez dotykania nawet oprogramowania, tylko prawdopodobnie oprogramowanie fabryczne ma również niewykorzystany potencjał. Program tego testu tarcia, tego badania zawiera zakres charakterystyki badania taki sam dla wszystkich próbek. No i przyjęliśmy temperaturę 120 stopni, która jest i znajduje się w takich silnikach mających tego rodzaju oleje, które zostały też wybrane do badania. Natomiast tutaj możecie zobaczyć program testu. On zawiera 12 faz. Początkowo jest to zakres takiego wyrównania temperatury, później zakres pracy samą dźwigienką, więc i następnie dokładane są kilogramy od 1 do 5. No i patrząc na kwestię obciążenia, zaczyna się ona na samej dźwigience około od 125 N, później przez 1 kg to 272 N, następnie 419 N, 566 N, 712 N i ostatnia faza, faza 12, to jest zakres 2 minut pracy na obciążeniu sumarycznym 860 N. Jak można zobaczyć tutaj w tej sytuacji, ten program testu pod kątem prędkości jest w formie zmiennej. Na początku ta prędkość adaptacyjna 300-500, a później mamy ten zakres zmienny między 800-400, 800-400. To chodzi o to, że symuluje to faktyczne kwestie związane z przyspieszaniem i zwalnianiem silnika, więc jest to zakres bardzo istotny, występujący w rzeczywistości. No i ta ostatnia faza testu, która już jest w zakresie dużego obciążenia i jest to 2 minuty. Pomiędzy są takie specjalne bufory 10-sekundowe, żeby można było w tym momencie nie robić dwóch zmiennych, czyli kiedy dokładane jest obciążenie, żeby nagle nie była zmieniana prędkość. Więc w tym czasie na przykład dokładane jest obciążenie. Podczas trwania testu już warto zwrócić uwagę też na kwestię hałasu, bo wtedy, kiedy generuje się wyższy hałas, po prostu jest wyższe tarcie. Natomiast po zakończeniu testu będą pokazane zdjęcia zarówno wałeczka, jak i bieżni wykonane pod mikroskopem. Następnie też dane z tribotestera, jeżeli chodzi o krzywę. Będzie to i kwestia obciążenia, temperatury, jak ona ulegała zmianie w miseczce. Jeżeli chodzi o to obciążenie, też właśnie w trakcie tych wzrostu, narastania tarcia. Będzie także pokazana kwestia momentu obrotowego związanego z momentem siły tarcia. Też kwestie, jakie były różnice w tym bardziej tej ostatniej fazie przy dużym sumarycznym obciążeniu, różnice pod kątem nacisków. One naprawdę tutaj ulegały potężnym zmianom i to są potężne różnice i istotne dane, także w kwestii tego, jak to się dzieje w rzeczywistości, na przykład w silniku. No i oczywiście będą pokazane też kwestie zużycia, tabeli zużycia, na ile doszło do zużycia
powstania bruzdy, wielkości bruzdy, to też jest pokazane na wykresach. Dodatkowo na jednej z próbek będzie można zobaczyć tak zwane czasowe zjawisko bezzużyciowości, czyli w pewnym dłuższym okresie czasu po prostu zużycie intensywnie i w ogóle tak naprawdę nie postępowało. W teście bierze udział 9 próbek. Z tych 9 próbek to 2 próbki to są oleje. Jeżeli chodzi o oleje o lepkości 5W30 stosowane i tutaj też z przebadanych jednostek to są benzynowe doładowane, też najnowszej generacji, w których silnie występują seryjnie od nowości zjawiska negatywne, m.in. LSPI, SPI, czyli samozapłon w komorze spalania, nadmierne tarcie i nawet nieodpowiednie spalanie mieszanki, synergia tego. Więc w drodze losowania wyszło tak, że zaczynamy od oleju i to jest próbka A2, jest to olej 5W30 zagranicznego producenta, też marki silnie związanej z królową motosportu. Następnie próbka D2, jest to dodatek polskiej produkcji z nanoceramiką, ta strzykawka czarna 10-gramowa. Następna próbka oznaczona jako D3. To jest niemieckiego producenta dodatek z azotkiem boru i ceramiką, ta buteleczka 300 ml. Kolejna próbka D1 to ta mała strzykaweczka, od wielu, wielu lat dostępny na rynku dodatek polskiej produkcji z ceramiką, więc to ta 4-gramowa mała strzykaweczka. Dalej mamy jako D4. To jest dodatek w tej buteleczce 200 ml, takiej marki amerykańsko-brytyjskiej. No nowość tego producenta, zaawansowana podobno technologia estrowa z nano-wolframem i molibdenem. Więc to jest ta próbeczka D4. D6 to olej 5W30 dostępny na rynku z nanotechnologią, podobno technologią low friction, więc zobaczymy, jak sobie poradzi. Tym bardziej, że to technologia jakby reklamowana z punktu widzenia też do motosportu, więc zobaczymy, jak sobie ten olej poradzi jako próbka D6. Za to D5. Próbka to już jest taki niedostępny, starszy pakiet LSPI, SPI Friction Solution, który stosowaliśmy, taki full pakiet z preparatami Panther P52, ale z tymi preparatami, które już były opracowywane w drodze rozwoju z nami. Jest to takie troszkę cofnięcie się do przeszłości i zobaczenie, jak działały na poziomie trybologicznym, bo efekty były bardzo duże także w warunkach rzeczywistych. B11 to spontaniczna próbka i tutaj jest to takie połączenie, ponieważ jest to taki preparat serii dwufazowej Heavy Grafen, ale on jest zastosowany do oleju z próbki D6. To kwestia taka, czy ten olej z nanotechnologią tego angielskiego producenta, czy można jeszcze poprawić, czy ma sens, czy będą jakieś lepsze efekty. No i ostatnie to próbka B4, taki pakiet indywidualny full w serii Racing and Motorsport, oczywiście już w technologii MyNano z fuzją olejową, adekwatną do temperatur, obciążeń i także do tych jednostek, których rekomendowany jest ten olej 5W30, ale jakby kompletnie inne one mają potrzeby. I tutaj będziecie mogli doświadczyć w trakcie. Ten test jest pokazany w dłuższej formie. Będziecie mogli zobaczyć czasowe zjawisko bezużyciowości. Zapraszam. No i przechodzimy do tej części być może dla niektórych najbardziej oczekiwanej pod kątem już danych próbek. W tym przypadku próbka A2, czyli sam olej silnikowy 5W30 klasy API SP. Jest to olej zagranicznego producenta, silnie związanego z królową motosportu. Olej stosowany powszechnie w najnowszych jednostkach turbobenzynowych. I na stronie w zasadzie nie znaleźliśmy, poszukiwaliśmy wyników badań, jeżeli chodzi o testów tarcia, jakiegoś współczynnika tarcia, jakichś testów obciążeniowych. No niestety nie znaleźliśmy, natomiast jest to olej, który mieliśmy możliwość przebadać, zarówno jednostki napędowe pracujące na tym oleju, jednostki o bardzo małych przebiegach, jak i mogliśmy przebadać laboratoryjnie nowy olej i także olej pobrany z eksploatacji, no jeżeli chodzi też o sytuację, gdzie silnik z małym przebiegiem
niecałych 40 tysięcy, już wymagał rewizji. Dlatego warto zobaczyć jeszcze wyniki tego badania laboratoryjnego oleju. I mamy przed sobą te wyniki badania laboratoryjnego oleju silnikowego. Ten przebieg tego samochodu nieduży, bo miał niecałe 40 tysięcy kilometrów. Ten olej był po wymianie WASO, ale nie takiej skutecznej wymianie WASO. Niemniej jednak, co jest bardzo istotne jest też to, że po prostu widać ewidentnie te pozycje u góry, lepkość kinematyczna w 40 i 100 stopniach. Ten taki bardziej szary, bym powiedział, zakres tabelek to jest zakres badania świeżego oleju, natomiast ten skrajnie po prawej to jest zakres właśnie oleju pobranego do badania i widać ewidentnie zaznaczone na czerwono, te lepkości są istotnie pogorszone. No i niestety taki olej stwarzał już szereg zagrożeń. Aha, z założenia ten samochód miał jechać na tym oleju do następnego interwału. Natomiast widać poniżej bardzo duża ilość też paliwa i bardzo duża ilość zanieczyszczeń, czyli krzemu. Widać też, że ten krzem był też w nowym oleju. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię powiedzmy z takiego zdegradowania tego oleju, to on nie był jakby tak w pełni zdegradowany chemicznie, bo oczywiście znajdował się też tutaj taka mieszanina nowego i starego oleju. Niemniej jednak, co jest bardzo istotne, to zobaczmy na tym w kolejnej części. W tej kolejnej części widać bardzo istotny zakres tutaj, więc jest to zakres związany z pierwiastkami ściernymi, metalami ściernymi. I co tutaj mamy? Mamy między innymi miedź i żelazo. Bardzo podwyższona ilość miedzi i żelaza wskazuje na wewnętrzne zużycie. Oczywiście to jest zaznaczone zaletem z laboratorium. Silnik ten wymagał rewizji, tym bardziej też, że miał głośną pracę, takie stuki z okolic panewek. Natomiast bardzo ważna rzecz, to też tutaj pokazuje, ten olej jakby nie spełnia potrzeb tej jednostki 2.0 turbo, a co więcej w nich są od podnowości nasilone bardzo negatywne zjawiska, jak samozapłon w komorze spalania LSPI, a nawet ten silniejszy SPI, czy nadmierne tarcie, no i oczywiście też problem niespalności mieszanki, gdzie to paliwo też przedostaje się do oleju silnikowego. Więc zobaczmy, jak sobie poradzi on tutaj w teście tarcia.
Test uległ zakończeniu, więc teraz możemy przeglądnąć się, jak wygląda zarówno roleczka, jak i wałeczek. O, w tej chwili. Natomiast zobaczmy, jak to wygląda pod mikroskopem. Tutaj mamy próbkę A2, wałeczek, zdjęcie pod mikroskopem. Widać dosyć bardzo duże zużycie. Też takie opiłki z boku, no też kolor wskazywał gdzieś mniej więcej na około 270 stopni, że doszła temperatura na wałeczku. Natomiast to widzimy już próbkę A2 bieżnie. No widać dość duże zużycie, takie wyrywanie, o nazwie jest to fachowej pitting, także tutaj niestety bardzo duże zużycie powierzchni. Ale zobaczmy teraz kwestię, jak to wygląda na wykresach, jeżeli chodzi tak, nominalna wysokość i grubość. Jeżeli chodzi o 9,97 nominalna grubość po 9,16, czyli na czerwono widzimy 0,81 mm zużycia. No i co ważne, jeżeli chodzi o wysokość, to jest 11,93, to jest wysokość zużycia bruzdy, ta żółta na wykresie. Natomiast przechodzimy dalej, tutaj widzimy w tej chwili zakres zależności temperatury i obciążenia. Jeżeli chodzi o ten zakres, to tutaj ta dolna pomarańczowa krzywa jest to zakres obciążenia silnika i widać te takie wychylenia w górę dosyć silne, to wtedy, kiedy narasta silnie tarcie i narasta zużycie. I mieliśmy tu sytuację zarówno jeżeli chodzi o tę powiedzmy pierwszą część i później kolejną część. No tutaj w tej pierwszej części maksymalne obciążenie doszło do około 45%, w drugim aż dużo więcej, to widać ta krzywa wyższa 84%. Jeżeli chodzi o temperaturę oleju, ona wystartowała od około 121 stopni Celsjusza, natomiast już na końcu pomiaru z uwagi na to duże tarcie było 135 Celsjusza. Kolejny wykres to już wykres porównawczy, próbka A2, ale to już moment obrotowy w newtonometrach i aktualna temperatura oleju, ale porównawczy w stosunku do próbki B4. Jak widać na dole ta krzywa pomarańczowa to próbka A2, zielona próbka B4, B4 to technologia już Mainano. I teraz zobaczę co bardzo istotnego, też u góry mamy temperaturę, niebieskie to jest próbka A2 olej, natomiast zielona B4 technologia Mainano. I co jest bardzo istotne? Istotne, jak już wcześniej widzieliście, narastało duże obciążenie, to w tym momencie duże zużycie i w tej pierwszej takiej bym powiedział fazie, której widać tą krzywą, która wzrasta, to było 3,33 Nm maksymalnego momentu siły tarcia, które musiał tribotester wygenerować, żeby przewalczyć tarcie, które tam miało miejsce. Natomiast w tej dalszej części to już jest zakres silniejszy, którym postowało też silniejsze zużycie, to aż 6,29 Nm. Natomiast jak widać w sytuacji tej krzywej zielonej, po prostu nic takiego w jednym i w drugim przypadku nie miało miejsca. Co do kwestii temperatury, jak widać ewidentnie w ostatniej fazie testu, w przypadku Mainano to jest stabilne i praktycznie można powiedzieć, że temperatura początkowa i końcowa są podobne, natomiast w przypadku oleju, jak widać, ten olej już potężnie wzrósł do temperatury około 135 stopni, choć zadana była 120 stopni. I co bardzo ważne, ostatnia faza testu zaznaczona tutaj, więc jeżeli chodzi o kwestię postępującego zużycia dla próbki A2, ta kwestia siły nacisku, która finalnie wynosi 15,9 N na milimetr kwadratowy. Sumaryczna siła nacisku, która była w ostatniej fazie, to jest około 860 N, no ale tutaj to intensywne, widoczne zużycie. Natomiast adekwatnie w przypadku tej zielonej próbki B4 ta siła nacisku z uwagi na bardzo małe zużycie to aż 351,5 N na milimetr kwadratowy. To obciążenie, zużycie momentowe i tak jest większe o około 20%. To bardzo ważny zakres w tej sytuacji, a trzeba wziąć pod uwagę te wartości, choć wyglądają tutaj dosyć znaczące, to w silnikach, jak wiemy, jak wiedzą użytkownicy, te momenty są dużo większe, więc te momenty tracone są dużo większe. Zobaczmy jeszcze kwestię samych ponownie próbek pod mikroskopem. Na pewno robi to wrażenie, jeżeli chodzi o kwestię zużycia tego wałeczka i zużycia tej bieżni testowej. No jak już wcześniej pokazane było badanie laboratoryjne, no w przypadku tego oleju potrafi dojść do przyspieszonego zużycia
silnika, który wymagał niecałe 40 000 rewizji. No i też w takiej sytuacji, już w trakcie takiej eksploatacji, to są duże straty momentowe, więc w takiej sytuacji gorsze osiągi i większe zużycie paliwa. Zarazem to pokazuje, że zastosowanie między innymi takiego oleju, czy też ogólnie samego oleju po prostu jest ryzykowne i w takiej sytuacji jakby zastosowanie skuteczniejszych opcji w pełni wymagane. Przechodzimy do kolejnej próbki, to próbka oznaczona jako D2. To już dodatek do oleju silnikowego, jest to dodatek z nanoceramiką o produkcji polskiej. To ta strzykaweczka, czyli to czarna strzykaweczka, to opakowanie 10-gramowe. No i co istotne, na stronie producenta bardzo dużo informacji marketingowych, że jest to dodatek, który ma nadbudowywać i rewitalizować powierzchnię metalu. Jest to innowacyjna technologia ceramiczno-mineralnych komponentów, ma obniżać współczynnik tarcia i też odbudowywać powierzchnię metalu, też w jakiś sposób regenerować. Natomiast co bardzo ciekawe, oprócz tych informacji marketingowych, brak jest dla tych informacji marketingowych potwierdzeń w postaci merytorycznych, potwierdzonych wyników testów, badań na różnego rodzaju jednostkach, czy testu na współczynnik tarcia, testu zatarcia. Nie ma nic takiego, natomiast w dziale tylko testy znaleźliśmy po prostu taki pomiar kompresji przed i po leciwego samochodu z przebiegiem ponad 200 000 kilometrów. No, jeżeli chodzi o badanie testu kompresji jeszcze w takich kwestiach bardzo istotnych, trybologicznych, to jest zakres ogólnie w stanie techniki niemiarodajne, no to ewentualnie kwestia związana powiedzmy z testem szczelności, ale to musiało być obwarowane szeregiem wcześniejszych weryfikacji i porównań. Co ciekawe, ten dodatek jest silnie reklamowany w internecie, no także przez osoby związane z telewizją, także jakby duża promocja. No ale tak jak mówię, tutaj tych potwierdzeń jakby merytorycznych, technicznych i badań nie ma. Zatem zobaczmy, jak sobie ten dodatek poradzi tutaj w faktycznym teście tarcia. Dla celów tego testu ten dodatek D2 oczywiście został dodany do oleju bazowego z próbki A2. No tutaj przyjęliśmy zakres, jeżeli chodzi o nową jednostkę, czyli tutaj sugerując się wskazaniami producenta, no ani nie ta minimalna, ani nie maksymalna dawka, więc to takiej proporcji ten 10 gram na 15 litrów oleju.
Jak widzimy, test został zakończony. Pełny test, czas 8 minut 50 sekund. To jest próbka D2, więc zobaczmy, jak wygląda wałeczek i bieżnia. Można było odnieść takie wrażenie, że tutaj czas związany z większym hałasem był dłuższy w przypadku tego badania. No ale zobaczmy, jak wygląda bieżnia. No wygląda tutaj na dosyć poważne zużycie tej bieżni. Natomiast zobaczmy jeszcze wstępnie, tak na gorąco, jak wygląda wałeczek. No widać dosyć intensywne zużycie i widać też jakby dosyć większą ilość tego miejsca przegrzania, jeżeli chodzi o powierzchnię wałeczka. No ale zobaczmy tu już zdjęcia pod mikroskopem tej próbki D2. No i widać to ewidentnie, tak? Bardzo duże zużycie i jakby tutaj ewidentnie nawet większe przegrzanie. Po kątem kolorystyki wygląda to mniej więcej na przedział około 270-300 stopni, więc jakby no rozczarowanie, tak? Bo jest to próbka z dodatkiem i deklaracją producenta ten dodatek miał intensywnie zmniejszać tarcie i w jakiś sposób najnowsza technologia miała ku temu służyć. No tutaj się to nie potwierdza. No i także zużycie. To także się w tym momencie nie potwierdza. Czy tak to powinno wyglądać, skoro producent deklaruje znacząco mniejsze tarcie i zużycie? Zobaczmy teraz kwestię bieżni. No ta bieżnia wygląda też bardzo kiepsko, jeżeli chodzi o kwestię tutaj duży pitting, czyli to wyrywanie i widać te miejsca przegrzania, czyli tu dochodziło do intensywnego tarcia suchego, czyli w trakcie testu dochodziło do zrywania filmu olejowego, no i do intensywnego tarcia i zużycia. Przyglądnijmy się teraz kwestii związanej z porównaniem zużycia wałeczka i wysokości bruzdy. Ten wałeczek miał nominalną średnicę 9,98 po 9,17, a więc zużycie mamy 0,81 i ku zaskoczeniu to zużycie jest takie samo jak na samym oleju. Ale proszę zobaczyć jeszcze dalej, wysokość bruzdy. Ta wysokość bruzdy jest większa w stosunku do samego oleju, bo wynosi 12,26. Więc tutaj mamy kolejny brak potwierdzenia skuteczności działania tego dodatku. Pytanie jest, jakie jeszcze inne deklaracje producenta kompletnie jakby nie mają pokrycia z rzeczywistością, skoro tutaj w tym badaniu to kompletnie jakby nie potwierdza się jego efektywność działania. Ale zobaczmy dalej, jeżeli chodzi o kwestię obciążeń. No i tutaj kwestia dosyć istotna, ponieważ w pewnej tej środkowej fazie testu to obciążenie było nieco wyższe i z tego tytułu mógłby być ten większy hałas. Natomiast jeżeli chodzi o to intensywne zużycie, w tej, bym powiedział, ta jedna krzywa, ta żółta dolna oczywiście to jest całość tego obciążenia, natomiast widać ten pierwszy taki skok, to tam było w okolicach 44%, jeżeli chodzi o obciążenie, natomiast w ostatniej fazie testu to już duże tam obciążenie, zużycie to jest 79% obciążenia, czyli bardzo duże obciążenie. Natomiast temperatura początkowa oleju w miseczce 120,8, końcowa bardzo duża, to wynikła z nadmiernego tarcia 135,8, ale zauważcie, że 135,8 w miseczce, a te miejsce na wałeczku nawet bliskie 300 stopni. Rzeczywiście tak też jest faktycznie w silnikach, gdzie jeżeli chodzi o temperaturę oleju, ona w węzłach tarcia w ruchu obrotowym może różnić się 40-50 stopni, ale tam w miejscach gdzieś w okolicach tłoka, gładzi pierścieni, tam może oscylować właśnie w okolicach nawet 300 stopni, kiedy na przykład widzimy w misce olejowej 120-130 stopni. Takie sytuacje mogą jak najbardziej mieć miejsce i mają po prostu miejsce w rzeczywistości. No i tutaj zobaczmy teraz, jeżeli chodzi o kwestie związane dla tej próbki D2, porównanie już krzywych momentu obrotowego. Te dolne krzywe, żółta to jest dla próbki D2, zielona porównawczo dla próbki B4, czyli dla technologii MyNano. No i teraz jest bardzo istotne, jak widzimy te narastanie tarcia w przypadku żółtej krzywej, takie intensywne, już nawet takie mniejsze z początku, później te kolejne, druga i trzecia. Jak widzimy w przypadku próbki B4 MyNano nic takiego nie miało miejsca. I co się wydarzyło w przypadku tej próbki D2? Więc ta początkowo 1,4
newtona, jeżeli chodzi o siłę, w tym takim już dużo większym powstającym zużyciu, obciążeniu to 3,1 newtona i 3,2 newtona. Natomiast w tym trzecim, takim dużym, potężnym tutaj wzroście tarcia obciążenia to aż 5,7 newtona. I co ważne, teraz zobaczmy to kwestię ostatniej fazy. To jest porównawczo ostatnia faza i naciski, bardzo ważne. Dla próbki D2 siła nacisku wynosiła jedynie 14,9 N na milimetr. To jest kwestia już efektu zużycia. Natomiast porównawczo w przypadku próbki B4, czyli technologii MyNano, siła nacisku wynosi aż 355 N na milimetr kwadratowy. Czyli tu w tej sytuacji ponad, jak widać, ta krzywa żółta jest i tak powyżej tej zielonej, to mimo tego, że tutaj ta siła nacisku była ponad 20 razy mniejsza, jeżeli chodzi o próbkę D2, to i tak obciążenie i straty momentowe, generowanie tutaj momentu przez tribotester było większe. Ale czy faktycznie powinno tak być, że tu w tym momencie dodatek do oleju wyszedł, bym powiedział, dużo mniej korzystnie nawet w stosunku do samego oleju? Cóż, na stronie producenta, tak już wcześniej wspominałem, nie odnaleźliśmy żadnych merytorycznych wyników testów i badań. Widać zresztą tutaj tą próbkę, to też jeżeli chodzi o porównanie do oleju, w tych fioleczkach widać także ten dodatek w tej czarnej strzykawce oznaczony jako D2. No i cóż, czy tak powinno być? No, należy chyba zadać te pytania producentowi. Pytanie, dlaczego nie pokazuje badań, czy je ma, czy je nie ma, trudno odpowiedzieć. Z drugiej strony, jakby miał badania, które to potwierdzają, no to czemu się nimi nie pochwalić, a skoro się nimi nie chwali, cóż, no, trudno nam na to odpowiedzieć, na to pytanie. Niemniej jednak zobaczmy jeszcze raz kwestię samych tych zdjęć pod mikroskopem. No, można powiedzieć, przerażają, tak? Bo dodatek tutaj powinien w tym momencie zmniejszyć nam to tarcie, zmniejszyć nam to zużycie. No cóż, w przypadku tutaj tego testu to kompletnie się nie potwierdziło, a więc w tej sytuacji ten dodatek no, nie spełnia swoich założonych celów. Czy tak powinno być? Ponadto ten dodatek w strzykawce jest w pewnej formie takiej pasty. Więc czy wolno dodać tego rodzaju dodatek w takiej formie? Jakie są gwarancje, że on się dobrze wymiesza? Czy przypadkiem on nie stworzy jakichś zagrażających konglomeratów? No bo tutaj producent kompletnie nie wymaga sprawdzenia silnika przed efektywnego usunięcia zanieczyszczeń, wybukania, więc czy przypadkiem to nie jest stwarzanie zagrożenia? No i co w sytuacji, jeżeli te konglomeraty tam powstaną? No i czy powinny tak skrajnie się różnić deklaracje producenta od faktycznych wyników testów? Przechodzimy do kolejnej próbki, próbka D3. To kolejny dodatek do oleju. Jak widać, ta buteleczka taka o pojemności 300 ml. Jest to dodatek niemieckiego producenta, dużego niemieckiego producenta, związanego także z produkcją różnego rodzaju innych dodatków, olei silnikowych, przekładniowych. A więc jeżeli chodzi o ten dodatek, to jest to dodatek, który no już w dużym wolumenie ma być dodany do oleju, bo to aż 6%. Ma on działać w formie podwójnej ochrony. Jest on z azotkiem boru i z ceramiką. Ma tu dochodzić do efektu ceramizacji, tworzenia powłoki przeciwzużyciowej i, co ważne, takiego filmu dodatkowego, który ma zapobiegać kontaktowi metalu z metalem. To działanie się ma utrzymywać zawsze, kiedy ten dodatek jest w oleju. Co ciekawe, na stronie producenta, tak, dużego producenta, w zasadzie tylko i wyłącznie zdjęcia, gdzieś jakieś grafiki. Nie odnaleźliśmy kompletnie żadnych wyników testów, badań nad tarciem, badań właśnie potwierdzających te zjawiska, które ma tutaj w nich uczestniczyć ten dodatek. Żadnych testów obciążeniowych, skuteczności działania na danych jednostkach, no kompletnie nic nie odnaleźliśmy. To naprawdę jest bardzo dla nas duże zaskoczenie. Co więcej, jeżeli chodzi o współczynnik tarcia, no nie ma tutaj deklaracji, ale jest ważna inna
że ten dodatek ma zmniejszyć o 31% tarcie. Jest to dodatek często silnie reklamowany też w internecie przez mechaników. Mieliśmy możliwość już przebadać jednostki, które pracowały na tym dodatku. No bo trzeba wziąć pod uwagę, że zmniejszenie tarcia o 31% to już jest potężna wartość. Taka jednostka po zastosowaniu dodatku, który jest w stanie faktycznie zmniejszyć tarcie o 31%, powinna niesamowicie pobudzić się pod kątem osiągów, mocy, momentu, takiej elastyczności. To musi być naprawdę kolosalna zmiana. Oczywiście w teście została użyta dawka, którą zaleca producent, te 6%. Co bardzo ciekawe, to jakby ta dawka nie ma tu uzależnienia, czy silnik jest nowy, czy starszy. Tutaj producent też nie zaleca kompletnie sprawdzenia jednostki przed jakichś dodatkowych faz, a tu już przy tej dawce naprawdę ku zastanowieniu. Ona jest duża, żeby podać jednorazowo. Natomiast zobaczmy, jak to wyjdzie w faktycznym teście tarcia.
Zaskakująca sytuacja, test został przerwany. To jest permanentne zatarcie, czyli zatrzymanie tribotestera. No, jak widzicie, czas dużo krótszy, 6 minut 56 sekund. No ale zobaczmy co się wydarzyło. Myślę, że z pewnością wstępnie zobaczymy tutaj, jak wygląda bieżnia, jak wygląda wałeczek, natomiast dalsze dane z pewnością dadzą nam więcej tutaj do rozstrzygnięcia, co się wydarzyło. Widać tutaj, jeżeli chodzi o zużycie bieżni, widać także kwestię związaną wstępnie jak wygląda wałeczek. Natomiast no, bliżej zobaczmy, jak to wygląda pod mikroskopem, jeżeli chodzi o zdjęcie wałeczka. No widać skrajne zatarcie. To też jest efekt taki, który jest widoczny, to zmatowienie tej bruzdy. No i potężne tutaj zużycie, takie głębokie wżery. Naprawdę zaskakująca sytuacja, no bo nie tego należało się spodziewać od takiego dodatku, tym bardziej tak dużego producenta, ponieważ też z tych danych marketingowych miał on tutaj tworzyć specjalną warstwę, taki film, no kiedy on jest w oleju, przeciwdziałający takiemu skrajnemu kontaktowi metal, no ale jak widać tutaj dane faktyczne skrajnie odbiegają od danych marketingowych. No cóż, tam nie było żadnych wyników badań. Dlaczego? No ale to, co widzimy tutaj, no normalnie nie powinno się wydarzyć, jeżeli chodzi o takie permanentne zatarcie. Ile takich sytuacji wydarzyło się faktycznie w silnikach, skrzyniach, no bo ten dodatek jest uniwersalny, może być także w skrzyniach biegów. Widzimy teraz bieżnię, no też widać tutaj intensywny pitting i tak naprawdę przy dużo krótszym czasie testu widać też takie przebarwienia, gdzie dochodziło do wzrostu temperatury w węźle tarcia, czyli pomiędzy tymi próbkami. No ale przejdźmy teraz do kwestii porównania, jeżeli chodzi o zużycie wałeczka i bruzdy. Oczywiście tutaj to zestawienie próbki D3 do wcześniejszych D2, 3A2, no jakby nie do końca jest miarodajne, ponieważ tutaj mieliśmy o prawie 2 minuty krótszy czas testu dla próbki D3. Niemniej jednak podajmy dane, 9,98 była to nominalna średnica wałeczka, 9,52 po zakończeniu testu, czyli mamy 0,46 zużycia, no i wysokość bruzdy 9,54, no ale trzeba zaznaczyć, że to o 2 minuty, prawie 2 minuty krótszy czas testu, więc no i przede wszystkim test przerwany. Co ważne, na próbce A2 taka sytuacja się nie wydarzyła, czyli na samym oleju, który tu jest bazowy. Zobaczmy teraz, jeżeli chodzi o krzywę obciążenia silnika. Tutaj w kolorze na dole, w kolorze tym różowym mamy przebieg krzywej obciążenia. Ono w tym pierwszym zakresie, gdzie powstało to intensywne tarcie i narastało też zużycie, to obciążenie było 31% i to, co widać skrajnie po prawej stronie, jakby na końcu tu wykresu, skrajnie po prawej stronie, tak nagle ta krzywa różowa idzie w górę, tam mamy 135% obciążenia, czyli tribotester tak został potężnie obciążony, no i doszło do permanentnego zatarcia, zatrzymania tribotestera, musiał być pilnie wyłączony. U góry mamy krzywą temperatury, tą niebieską, więc temperatura testu rozpoczynała się w miseczce, temperatura oleju od 120,1 stopnia Celsjusza, na końcu 120,9, a więc z jednej strony tutaj to wydarzenie, które miało miejsce, jakby to nie mogła powstać aż duża temperatura, bo test został przerwany, a z drugiej strony widać ewidentnie, że tutaj w tym wydarzeniu nie chodziło o samą temperaturę oleju. Więc, ale zobaczmy teraz, jeżeli chodzi o kwestię krzywej momentu obrotowego. No i tutaj mamy już zestawienie porównawcze tej próbki D3 do zielonej, jak widać na dole, próbki B4, czyli technologii Mayna. No i zobaczmy tutaj, ta różowa krzywa, widać, że to pierwsze takie większe obciążenie, to tam było 2,68 newtona, a następowało już też intensywne zużycie, czyli tribotester musiał tyle wygenerować momentu względem momentu siły tarcia. Natomiast jeżeli chodzi o tą końcową sytuację dochodzeniu do zatarcia, to było aż 9,99 newtona. Jak porównamy do tej zielonej, to kompletnie nic takiego się nie wydarzyło, czyli w przypadku próbki B4. Co jest bardzo ciekawe, przecież na samym oleju temperatura była około 135 stopni w tym punkcie i nawet chyba 137 stopni, a nic takiego się nie wydarzyło, a tutaj mieliśmy tylko 120,9
i doszło do zatarcia w przypadku tej próbki D3. Natomiast co jeszcze bardzo istotnego, to widać to takie porównanie w prawej części wykresu, jeżeli chodzi o ten zakres różowej krzywej i tej próbki D3. To było 24,4 newtona na milimetr kwadratowy siła nacisku, a doszło do zatarcia. W przypadku próbki porównawczej, czyli tej B4 zielonej, to było aż 351,5 newtona nacisku na milimetr kwadratowy i test podążał poprawnie, niskie zużycie, co możecie zobaczyć oczywiście w przypadku całego testu próbki B4 i nie było żadnego zatarcia, tak? Więc to jest naprawdę skrajne zaskoczenie, że dodatek tak dużego producenta doprowadził do takiej sytuacji. Więc no zobaczmy jeszcze raz kwestię tej bruzdy. Powstanie tej bruzdy, ewidentnie to zmatowienie oznacza kompletnie takie, bym powiedział, no występujące przez jakiś czas tarcie suche, doprowadziło do takiego zatrzymania tribotestera i konieczności przerwania testu. No a jeżeli chodzi o bieżnię, to ten intensywny pitting, wyrywanie, to jest zjawisko bardzo niekorzystne i także do niego tutaj dochodziło. No podsumowując tą próbkę, którą tutaj widzimy, ten dodatek, naprawdę czy coś w ogóle takiego powinno się wydarzyć? Bo przecież tutaj, biorąc pod uwagę deklaracje marketingowe tak dużego producenta, no miało to zmniejszać o 31% tarcie. Czy tak powinno wyglądać zmniejszanie tarcia, skoro tutaj wyszło, że to tarcie nawet powstało większe? No, oczywiście nie powinno się coś takiego wydarzyć. Kolejna sytuacja, miał ten dodatek w trakcie, kiedy jest zabezpieczać przed tutaj specjalnym filmem olejowym, przed te tarcie metal. Cóż, zadziało się inaczej. Dlaczego nie ma w ogóle jakichkolwiek testów, danych konkretnych, potwierdzonych, miarodajnych wynikami, testami, badaniami na stronie producenta? Czemu? Przecież skoro takie zostały przeprowadzone, czemu nie warto się nimi pochwalić? A skoro się nimi nie chwalono, to dlaczego? Ile takich sytuacji się mogło wydarzyć normalnie przy silnikach, skrzyniach? Ludzie nie mieli zielonego pojęcia, z czego to się tak naprawdę wydarzyło. I czy przypadkiem to nie jest problem, że ten wolumen tego dodatku powoduje intensywny spadek lepkości oleju? Przechodzimy do kolejnej próbki, próbka oznaczona jako D1. Jest to dodatek, ta widoczna mała strzykaweczka, mała biała strzykawka. Jest to dodatek polskiej produkcji, od wielu lat dostępny na rynku, bazowo z informacji także to technologii gdzieś sprzed około 20 lat, jeżeli chodzi o bazową technologię. Jest to dodatek z ceramiką i molekułami. Jest nam ten dodatek znany, ponieważ tutaj w ogóle ten dodatek, ta marka powstała na bazie firmy Panther, współpracy z firmą Panther, więc byliśmy o tym poinformowani, znaliśmy historię i tutaj ten bazowy taki komponent, molekuły, to były w kooperacji z firmą Panther. Natomiast już dalszy skład, dalsze rzeczy, dalsza filozofia to była już tego producenta. Co więcej, jeżeli chodzi o ten dodatek, no to na stronie producenta, jeżeli chodzi o szereg korzyści, to aż 19 wypunktowanych korzyści. Wiele z nich wskazuje na to, że tak naprawdę w porównaniu do innych dodatków na rynku europejskim, no powinien być to najlepszy dodatek na rynku. Dlaczego? Ponieważ no, rekomenduje się, tutaj patrząc na dane marketingowe, aż 10-krotnie mniejszym współczynnikiem tarcia w stosunku do styku stal-stal, czyli tutaj ukazanym na poziomie 0,02. No to już jest naprawdę poziom, można powiedzieć, bliski jak na lodzie. Co więcej, kolejna istotna deklaracja, że zastępuje w większości przypadków naprawy i zmniejszając te wielokrotnie koszty napraw w porównaniu z normalnymi remontami. No, jestem w branży od 30 lat i jest to dla mnie szokujące, bo stosuję dodatki od 1994 roku i wiem, że te dodatki w jakiś sposób działające mogły zmniejszyć tarcie, gdzieś zabezpieczyć, polepszyć, zmniejszyć awaryjność, no ale nie były w stanie odbudowywać
elementów zużytych na nowe. I to też jest ta istotna deklaracja, że ta regeneracja przy użyciu tego dodatku z tej tutaj próbki D1, że polega na przywróceniu, uwaga, nominalnych rozmiarów i właściwej geometrii współpracujących powierzchni w mechanizmach, w których występuje tarcie. Czy to jest możliwe? Przecież w takiej sytuacji mielibyśmy całkowite perpetuum mobile, gdzie w zasadzie wszczykiwalibyśmy taką strzykaweczkę 4-gramową. No dobra, wszczyknijmy nawet 3. I w takiej sytuacji moglibyśmy uniknąć niesamowicie kosztownych remontów. W zasadzie kupowalibyśmy stary samochód, wszczykywali strzykaweczki i w zasadzie po iluś tam kilometrach, czy może 1000 kilometrów, mielibyśmy nowy silnik. Dla mnie jest to deklaracja bardzo szokująca. Owszem, dodatki mogą regenerować i zresztą powinny regenerować powierzchnię, ale gdzieś na poziomie powiedzmy molekularnym, na poziomie wartości nano, może mikro, takie jakieś powiedzmy małe rysy, gdzieś takie malutkie uchybienia. Owszem, tak, i wiem, że to się dzieje, bo takie rzeczy mamy potwierdzone. Niemniej jednak naprawdę istotne uchybienia geometrii, odchyłki od nominału, owalizacji czy uszkodzenia większej powierzchni, dodatek nie jest w stanie po prostu zregenerować, a tym bardziej w takiej generacji technologii, składu czy ilości. Dlatego tutaj test został poszerzony dla tej próbki. Mamy zarówno test tarcia, który będzie można zobaczyć, i zarazem mamy test próby regeneracji. Co więcej, my już wcześniej przeprowadziliśmy badanie współczynnika tarcia dla tego dodatku, ale to zobaczycie na samym końcu materiału, jeżeli chodzi o wynik tego badania, jaki on był. Co do kwestii przeprowadzania samego testu, więc tutaj dosyć istotne. Jeżeli chodzi o ten dodatek, on jest w formie takiej pasty. I tutaj jakby jest możliwość dualności zastosowania. Jak zauważyliśmy, większość po prostu tą pastę wstrzykuje po prostu bezpośrednio do silnika, co w zasadzie jest kontrowersyjne, może być jak najbardziej bardzo niebezpieczne, ponieważ taka pasta, masa, to środek taki półstały, on może stworzyć i jest w stanie tworzyć konglomeraty. Tym bardziej, że producent kompletnie nie wymaga tutaj precyzyjnego sprawdzenia silnika, gdzieś tam ewentualnie test kompresji jest niemiarodajny, ale nie wymaga precyzyjnego sprawdzenia silnika zgodnie z wymogami i przede wszystkim efektywnego wyczyszczenia silnika, żeby nie było zanieczyszczeń. W takiej sytuacji ten preparat jest w stanie tworzyć konglomeraty, co może doprowadzać do szeregu konsekwencji i pytanie, ile takich negatywnych konsekwencji już spotkało silniki po wstrzyknięciu takiego dodatku. W naszej sytuacji testu ma on po prostu idealne warunki, więc on z pewnością tu wyjdzie dużo lepiej niż w rzeczywistości, ponieważ miseczka, rolka, wszystko jest czyste, jest nowe, więc w takiej sytuacji tutaj też potraktowaliśmy to jako dozowanie do jakby nowego silnika, więc tutaj jest ten zakres tej dawki na ani nie minimalny, ani nie maksymalny, czyli jest to zakres na 5,5 litra. No i zobaczmy, jak w teście tarcia, a później w tym teście regeneracji wyjdzie ten dodatek oznaczony jako próbka D1.
Test próbki D1 został zakończony. Mamy pełny zakres testu, czyli czas 8 minut 50 sekund, więc za chwilę będziemy mogli zobaczyć, jak wygląda bieżnia, jak też wygląda wałeczek. O, zobaczmy, jak wygląda bieżnia. No widać tutaj efektywne zużycie. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda wstępnie wałeczek. No, względnie duża ta bruzda, choć wstępnie jakby wydaje się, że mniejsza w stosunku do samego oleju, ale to za chwilkę będziemy mogli się bardziej o tym przekonać. Zobaczmy, jak to wygląda pod mikroskopem. No i to wygląda tak, że ta bruzda, no jest to dosyć duże zużycie, aczkolwiek wygląda ono na mniejsze w stosunku do samego oleju. Z drugiej jednak strony, biorąc pod uwagę deklarację producenta o współczynniku tarcia 0,02, czyli można powiedzieć prawie jak na lodzie, to w zasadzie nie powinniśmy tu widzieć kompletnie żadnego zużycia. Jeżeli chodzi o te miejsca, to mniej więcej gdzieś tak miejscowo temperatura wałeczka mogła osiągać około 220 Celsjusza. No tam maksymalnie mieliśmy około 130 temperatura oleju, więc jakby tutaj to postępowało też to tarcie, węźle tarcia. Natomiast jeżeli chodzi o bieżnię, no widać intensywny pitting, czyli to takie wyrywanie. No i teraz zastanawiające, skoro ten dodatek ma odbudowywać powierzchnię do pozycji nominalnej, to dlaczego on powoduje, że te uszkodzenia narastają? To jest bardzo ciekawe, bo on w zasadzie powinien nam tutaj utrzymać tą powierzchnię w odpowiednim kształcie, a nie doprowadzać do takiego zniszczenia powierzchni. No, zobaczmy dalej, jak wyglądają kolejne dane, to już w zestawieniu z dotychczas wykonanymi próbkami i faktycznie jeżeli chodzi o nominalną średnicę wałeczka była 9,98 po 9,42, czyli faktycznie zużycie mamy 0,56 i faktycznie są one mniejsze w stosunku do samego oleju, do tej próbki tego dodatku D2, więc ten dodatek tutaj w jakiś sposób zadziałał. W drobny, ale zadziałał. Jeżeli chodzi o wysokość bruzdy 10,21, też ona jest nieco mniejsza w stosunku do tych próbek, które przeszły cały program testu, czyli do próbki D2 i do samego oleju A2. Natomiast zobaczmy teraz krzywą obciążenia. Tu mamy w dolnym zakresie krzywą obciążenia, u góry ta niebieska to jest temperatura i patrząc na tą niebieską temperaturę, test rozpoczął się od 120,7 Celsjusza, zakończył na 120,4, lecz w trakcie tam taka reakcja na to tarcie i zużycie, która była, osiągnęła około 130,1. To maksymalne obciążenie, gdzie widać tam ta krzywa w dolnej części poszła mocno do góry, no to było 57%. No i też tutaj znowu jest takie zastanawiające, gdzie jest ta deklaracja producenta w stosunku do faktów, no bo tak naprawdę on ma 5-krotnie zmniejszyć, nawet tutaj polepszyć trwałość metalu i w tej sytuacji współczynnik tarcia określony 0,02 to zobowiązuje. Tu nie powinniśmy mieć w ogóle takiego wychyłu, ponieważ on powinien tutaj spokojnie przejść przy takich obciążeniach bez nadmiernego zużycia. Ale zobaczmy tutaj jeszcze porównanie tej próbki D1 i jeżeli chodzi o moment obrotowy w stosunku już porównawczo do próbki B4, czyli technologii MyNano. Tu widzimy technologia MyNano, na dole jest to ten zielony wykres i ten próbkę D1, powiedzmy ten ala taki brązowo-pomarańczowy, więc widzimy tutaj na dole ten wychył momentowy, jeżeli chodzi o próbkę D1, to jest 4,29, kiedy powstało maksymalne tam zużycie, takie obciążenie też, no i postępujące dalsze. Tu w sytuacji próbki B4 MyNano, jak widać, nic takiego nie było. Jeżeli chodzi o temperaturę, u góry widać też próbka B4 to ten zielony zakres, więc widać tutaj, że temperatura w stosunku do próbki D1, próbka D1 miała tą temperaturę nieco tam widać wyższą. Natomiast co jest bardzo istotne, istotny jest też ten zakres ostatniej fazy. To jest zakres sił nacisku, porównanie. No i co ciekawe, próbka D1 z uwagi na postępujące zużycie, siła nacisku na milimetr kwadratowy to było 20,8 Newtona w porównaniu, uwaga, w porównaniu do próbki B4, której nacisk wynosił 351,5
Newtona, więc to jest kolosalna różnica, a i tak, co ważne, próbka D1 miała tutaj moment obrotowy, czyli który musiał być pokonywać siły tarcia 1,62 Newtona w stosunku do 1,48 przy próbce Mainano, więc mimo tego, że próbka D1 miała dużo mniejszą siłę nacisku na milimetr kwadratowy, to i tak po prostu to obciążenie momentowe było wyższe. Zobaczmy teraz jeszcze właśnie ponownie zakres tutaj wałeczka. No cóż, ta deklaracja tutaj jakby kompletnie mija się z faktami, ponieważ to zużycie jest bardzo duże i można powiedzieć, że od dodatku, który ma współczynnik tarcia rzędu 0,02, oczekiwalibyśmy po prostu tutaj braku zużycia. Co więcej, musiałby on po dodaniu do nie wiem, silnika no, znacząco wpłynąć na potężną poprawę mocy i momentu, a mieliśmy możliwość badania jednostek z tym dodatkiem. No nic takiego się nie potwierdziło. Natomiast zobaczmy jeszcze, jak właśnie to wygląda w sytuacji tej bieżni. No tu mamy to samo. Intensywny pitting jest efektem jakby narastających wibracji z uwagi na występujące nadmierne tarcie. No i te uszkodzenia są powierzchni duże i w tej sytuacji no jakby nie ma tutaj tego odbudowania. Widać te uszkodzenia. Nie wiem, może to kwestia tego przypadku. Trudno tak dokładnie powiedzieć, jednak my podjęliśmy kwestię dodatkową. Chodziło o to, że przecież możemy zrobić kolejną próbę. Stwierdziliśmy, że zostawimy tą bieżnię, żeby po prostu ona pozostała, wymienimy, zainwestujemy w nowy wałeczek, no bo chodzi o to, że te elementy też kosztują. Widzicie tutaj ten dodatek i w ogóle zastanawiające, taka mała strzykawka 4 gramy, a ma czynić wręcz cuda, bo producent opisuje, że po prostu jakby kompletnie w wielu sytuacjach nie trzeba napraw mechanicznych, więc on zastępuje wręcz, uwaga, zastępuje też naprawy mechaniczne. Więc stwierdziliśmy, że okej, zainwestujemy, zrobimy kolejny test, tak zwany test regeneracji, więc po prostu pozostawimy bieżnię, damy już nowy wałeczek i po prostu no, zrobimy to sprawdzenie. Czy faktycznie w ogóle jest możliwe, aby ten dodatek regenerował powierzchnię, wręcz kształt i do pozycji takiej z zakresu nominalnego. Dla nas by to było fenomenalne, bo wtedy nie musielibyśmy kupować nowych elementów, nowego wałeczka, nowej bieżni. Te elementy też kosztują. W takiej sytuacji wystarczyłoby cyk, dajemy dodatek, ten dodatek, pach, puszczamy, nam zregeneruje, no i po prostu nie musimy kupować nowych elementów, tak? Więc zobaczcie teraz próbę regeneracji dla tej próbki D1.
Test próby regeneracji dla próbki D1 doszedł do końca, więc jest on zakończony. No i zobaczmy, bo tam słyszeliśmy większy hałas. Wygląda na to, że zużycie nadal postępuje, ale więc zobaczmy, jak sytuacja wygląda. Zobaczmy bieżnie. No i faktycznie postępuje dalsze zużycie. No przecież widoczny jest brak regeneracji. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda wałeczek, bo w takiej sytuacji, jeżeli to wszystko się dzieje, no to tak naprawdę nie powinno postępować dalsze zużycie. Jak widzimy, dalsze zużycie postępuje. Ten wałeczek był założony nowy i tu jest kolejne dalsze zużycie. No cóż, jakby ta deklaracja producenta widać w dwóch już przypadkach kompletnie się nie potwierdza. Ciekawe, jakie inne deklaracje i wiele innych deklaracji producenta mija się w ogóle z rzeczywistością. Ale zobaczmy tutaj wykres krzywych, jeżeli chodzi o moment siły, test regeneracji dla tej próbki D1, czyli brak regeneracji, bo następuje dalsze zużycie. Ten moment już następowania dalszego zużycia jest tam zaznaczony tą, powiedzmy, taką jasno-brązowym kółeczkiem. No i co dosyć istotne, na dole te krzywe, ta jasno-brązowa to jest właśnie dla próbki D1, natomiast zielona dla próbki B4, czyli technologii MyNano. I co istotne, jak widać w przypadku technologii MyNano nic takiego z punktu widzenia nadmiernego zużycia nie powstawało. I co ważne, zaznaczony ten zakres, czasowe zjawisko bezzużyciowości. Tak, jeżeli chodzi o całość, no można powiedzieć, byłoby to perpetuum mobile, gdyby nie było całkowicie zużycia. Natomiast można tak poczynić, aby istniało czasowe zjawisko bezzużyciowości i to w tym sytuacji jest potwierdzone. To zresztą można zobaczyć, jeżeli chodzi o cały pełny test dla próbki B4, czyli technologii MyNano. Natomiast patrząc jeszcze na kwestię nacisków, tu w przypadku próbki D1, tej próby regeneracji, to było 25,9 newtona na milimetr kwadratowy w stosunku do 351,5 newtona na milimetr kwadratowy przy technologii MyNano. Czyli w związku z tym, że było już postępujące zużycie, ta siła nacisku wiadomo na milimetr spada, bo po prostu tutaj jest zużycie tego wałeczka. No reasumując, można powiedzieć, że trzeba byłoby spodziewać się od tego dodatku w stosunku do deklaracji producenta no sytuacji kompletnie bezzużyciowej, bo ten współczynnik tarcia 0,02 no to praktycznie w stosunku do technologii MyNano, kiedy to jest 0,0855, no to powinien on powalić, bym powiedział, na łopatki technologię MyNano. Okazuje się, że to jest kompletnie odwrotnie. Tego nie poczynił. No i w zasadzie, biorąc pod uwagę kwestię zarówno regeneracji, ta regeneracja też się kompletnie nie potwierdziła. Ponadto, jak taka mała strzykawka, taka mała dawka miałaby tutaj w tym momencie tak potężnie wpływać na obniżenie współczynnika tarcia, a z drugiej strony, no ona w tym momencie, jeżeli ten współczynnik tarcia był tak niski, no można powiedzieć bliski praktycznie lodu, to w tej sytuacji co musiałoby się wydarzyć? No musiały potężnie wzrosnąć osiągi takiego silnika, moc, moment obrotowy. No to w takiej sytuacji nie tylko, jak tu producent deklaruje, że zastępuje w większości przypadków naprawy, zmniejszając wielokrotnie koszty napraw, to w zasadzie nie potrzeba byłoby żadnego tuningu, żadnych zmian mechanicznych, bo silniki zyskiwałyby potężnie na sprawności i osiągach. Choć na stronie można znaleźć naprawdę mnóstwo informacji marketingowych, to dlaczego nie ma takich miarodajnych wyników testów, badań nad tarciem, współczynnika tarcia dla tego dodatku do oleju silnikowego, takich testów obciążeniowych, testów degradowania olei, testów faktycznie długodystansowych, testów emisyjnych. No nie ma kompletnie nic takiego, co w zasadzie jest wymagane przy tego typu działaniach. No i pytanie, dlaczego, skoro producent się chwali tym, że samochód mógł przejechać około tam 500 km bez oleju, dlaczego tutaj w tej sytuacji, kiedy olej był i dodatek był, dlaczego doszło do takiego dużego obciążenia i też zużycia? No i kolejne, dlaczego jest ta deklaracja, że on ma w zasadzie przywracać do pozycji nominalnych, a tutaj w teście regeneracji to tego przywrócenia nie było. Co więcej, następowało dalsze zużycie.
Przechodzimy do kolejnej próbki, to próbka oznaczona jako D4, to kolejny dodatek i tutaj ciekawostka, oznaczona to jest przez producenta jako nowość na rynku, jeżeli chodzi o taki estrowy kompleks, unikalny modyfikator tarcia wykonany w technologii syntetycznej, właśnie estrowej, z molibdenem i nanodwusiarczkiem wolframu. Najnowszej to jest generacji kompleks, taka formuła smarna, ma mieć zaawansowaną ochronę przeciwzużyciową, redukcję tarcia na silników benzynowych, diesla czy pojazdów wyczynowych, jak i codziennego użytku. No i tutaj ma chronić silnik, ma tworzyć powłoki, ma regenerować, szereg tutaj superlatyw, natomiast trafiamy też na ważny kolejny moment, jest to współczynnik tarcia. Ten dodatek ma obniżać współczynnik tarcia i dysponuje filem o grubości i ultra niskim tarciu rzędu KOF 0,03. KOF to jest średni współczynnik tarcia, więc ciekawe, bo nas to od razu zainteresowało. Szukamy w wynikach testów i badań. Na stronie są pokazywane testy, ale bardziej jest to dużo takich materiałów, bardziej takich marketingowych, też stron zagranicznych, czy też filmików zagranicznych. Zdarzyło się też coś polskojęzycznego, niemniej jednak nie odnaleźliśmy tutaj potwierdzenia jakimś merytorycznym, pełnym technicznie badaniem, wynikami badań dotyczące tego współczynnika tarcia, więc jesteśmy ciekawi, jak faktycznie ten dodatek sobie poradzi. Ale znaleźliśmy inną ciekawostkę. Otóż w testach badań tutaj producent, importer pokazuje, że to ma być plus 2% mocy, takie testy były, i plus 2,5% momentu obrotowego. I teraz zastanówmy się, czy to możliwe mieć współczynnik tarcia 0,03, a poprawa mocy jest na poziomie kosmetycznym i momentu obrotowego. Przecież jeżeli współczynnik tarcia oleju może mieć KOF 0,16, KOF 0,18, KOF 0,12, takiego mówię oleju silnikowego, na przykład 5W30, czy nawet blisko tam w pewnych zakresach więcej niż 0,18, to dodanie do takiego oleju, tego dodatku i uzyskanie współczynnika tarcia rzędu 0,03 to nie powinno dawać 2% mocy więcej, 2,5% momentu obrotowego więcej, tylko dużo więcej. To powinno co najmniej 10 razy tyle, jak nie 15 razy tyle powinno to dać, tym bardziej jeszcze w jednostkach, na przykład, które nie mają takiej strategii regulacji momentem, zarządzania momentem przez elektronikę. Więc tu powinno to dać, bo takie wyniki da się uzyskać poprzez zmniejszanie negatywnych zjawisk, jak między innymi nadmiernego tarcia i synergii tego zjawiska. Więc tu jest taka jakaś niespójność, ale z drugiej strony, dlatego wybraliśmy ten dodatek. Jest to dodatek amerykańsko-brytyjski, więc taki światowy. Oczywiście ten dodatek został dodany do oleju bazowego, jaki jest w naszym teście olej z próbki A2. No i według rekomendacji producenta w tym stosunku 40 ml na litr oleju. No zobaczmy zatem, jak ta nowość rynkowa poradzi sobie w teście tarcia.
No i kolejne zaskoczenie, kolejny przerwany test w tym przypadku. Jak widać, czas 7 minut i 1 sekunda. Co tu dużo mówić, jakby no kompletnie zakres, który nie powinien się wydarzyć, tym bardziej, że to jest najnowszej technologii dodatek tego producenta. Tym bardziej może być też używany do samochodów wyczynowych, ale zobaczmy, jak wygląda bieżnia. No widać dosyć intensywne zniszczenie, ale zobaczymy później to na mikroskopie. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda wałeczek. Więc to zużycie no dosyć jest, takie miejscowe przegrzanie. Niemniej jednak było słychać ten intensywny hałas z uwagi na dosyć intensywne tarcie. I teraz zobaczmy tą próbkę D4 wałeczek. Widać to charakterystyczne, to co było dla próbki D3, gdzie tam też doszło do tarcia. Widać, że ta próbka ma większe takie jakby wrzery, no i kwestię tego zmatowienia, czyli ten problem tarcia, nazwijmy to suchego, bo to może być tarcie, które gdzieś tam lekko środek smarny się przeciska, a ono jest skrajnie niewystarczające. I co tu dużo powiedzieć, no tak naprawdę nie powinno się to wydarzyć. Biorąc pod uwagę deklarację producenta co do technologii, co do współczynnika tarcia, co do zabezpieczenia przeciwzatarciowego, co do zdolności zmniejszania tarcia, w tej sytuacji nie powinno się to wydarzyć, ponieważ tu mamy to obciążenie, które jest realne w samochodach, w silnikach, natomiast z drugiej strony w jednostkach wyczynowych te obciążenia potrafią być chwilowo dużo większe. Zobaczmy, jak wygląda bieżnia. No widać to, co już wcześniej mogliście zobaczyć, widać charakterystyczne przegrzania, widać także pitting, czyli to wyrowanie powierzchniowe, to też finalnie generuje hałas. Z drugiej strony pozwala też na przemieszczanie się środka smarnego, więc w takiej sytuacji bywa, że środek smarny będzie dobry, to nawet jeżeli trochę tego zużycia powstanie, to ten środek mogący tam cyrkulować jednak będzie to tarcie powodował mniejsze. No cóż, w tej sytuacji mamy kolejne zatarcie i to powiedzmy światowego poziomu dodatek. Niestety, jakby wygląda tutaj w realnym pomiarze bardzo niekorzystnie. Zobaczmy, jak to wygląda na zestawieniu już w stosunku do innych próbek. I teraz sytuacja jest taka, jak widzimy, próbka D4 to zaznaczenie czasu na czerwono z uwagi na test przerwany. 7 minut 1 sekunda. No wytrzymało o 5 sekund dłużej niż dodatek D3, jakby tutaj tego niemieckiego producenta, jeżeli tak to rozpatrywać. Co do kwestii danych, 9,98 taka była średnica wałeczka, 9,52 po, czyli mamy zużycie 0,46. Wysokość bruzdy 9,81. Zobaczcie, jaka ciekawa zależność, że w tej sytuacji, jeżeli chodzi o zużycie w stosunku do próbki D3, to zużycie jest takie samo, natomiast inna wysokość bruzdy. To też jest istotne, ponieważ wibracji, których w trakcie dochodzi, ta bruzda ma prawo być po prostu kompletnie inna. No ale zobaczmy dalej, jeżeli chodzi o wykres tutaj obciążenia. No co tu dużo powiedzieć, jak patrzymy na górną krzywą temperatury, to ta temperatura wystartowała nam na poziomie 120,9 Celsjusza. Doszła tam w epicentrum do 125,4, później finalnie kończy na 122,6. Czyli patrząc na, to nie jest jeszcze kwestia temperatury. Te 125,6 to widać, to jest efekt jakby sytuacji związanej z tym wydarzeniem silnego tarcia i zużycia, kiedy to obciążenie sięgnęło nam w tej krzywej tam w okolicach 44%. Jak popatrzymy na ten wykres tutaj na prawą stronę, kiedy ta krzywa czerwona idzie silnie do góry, widać, że ona idzie w sumie na 3 etapy. Pierwsze to właśnie jest ta zmiana prędkości na tej ostatniej fazie, kiedy już na tym 5 kilogramie rusza na 800 obrotów. Natomiast później mamy ten skok, taki jakby bym powiedział taką półkę skalną, to ma 82% i dopiero wtedy ląduje, winduje tak naprawdę w górę 135%, tak potworne obciążenie i w tym momencie doszło do zatrzymania permanentnego tripotestera i trzeba było go wyłączyć. No, co tu dużo mówić, mi trochę brakuje słów, nie wiem czy to słychać, bo tak naprawdę nie powinno mieć to miejsca. Ja powiem, ja jestem ogólnie zszokowany, bo o ile tamten dodatek byłem w stanie pewne rzeczy zrozumieć, jeżeli chodzi o powiedzmy starszej technologii. Tu najnowsza technologia estrowa, z molibdenem, z wolframem, takie jakby mocne deklaracje, nowoczesny produkt.
i niestety coś takiego się dzieje, więc jasno powiedziawszy, to wydarzyć się nie powinno. Teraz popatrzmy jeszcze na zestawienie związane z momentem siły. I wykres momentu siły, momentu obrotowego mamy już tu porównawczy w stosunku też tej próbki D4 do próbki B4, czyli technologii Mainano, ten zielony wykres. Jak widzimy te krzywe czerwone na dole, to tam w tym zakresie takiego pierwszego silnego wzrostu obciążenia, no i finalnie zużycia było to 3,25 Nm. Później, jak widać, ta krzywa czerwona podążała w kierunku powoli ku górze. Widać to w stosunku do tej zielonej próbki w technologii Mainano, tej próbki B4. No i później dochodzi do tej sytuacji w tej ostatniej fazie, kiedy to po prostu narasta to obciążenie. Tam jest reakcja na poziomie 6,06, kiedy tam ala, jak to nazwałem, półka skalna, a później 9,99 Nm i to permanente zatrzymanie. Co jest bardzo istotne, zobaczcie, tutaj jeżeli chodzi o próbkę B4, tą zieloną, nic takiego nie wystąpiło. I dlaczego chcę na to zwrócić uwagę? Ponieważ przede wszystkim kwestia nacisków. W przypadku próbki D4, tej czerwonej, 24,8 N na milimetr, a w przypadku próbki Mainano 351,5 N na milimetr, czyli 15-krotnie mniejsze obciążenie nacisku na milimetr, a tutaj dochodzi do permanentnego zatarcia. Natomiast druga bardzo istotna ciekawostka to współczynnik tarcia, no bo ten dodatek tu badany jako próbka D4, jakby jest ten marketingowy przekaz, współczynnik tarcia COV 0,03. Próbka Mainano ma przebadany na poziomie 0,0855, czyli można powiedzieć, że ma jakby teoretycznie 3-krotnie gorszy współczynnik tarcia. Jeżeli ktoś ogląda nas z osób technicznych, wie, że w przypadku współczynnika tarcia to setne już decydują, a co dopiero tak potężne różnice, więc w tej sytuacji wygląda na to, że to kompletnie ten deklarowany współczynnik tarcia ma prawo nie odzwierciedlać faktów. Tak to wychodzi. Dlaczego tak jest? Dlaczego producent podaje tak niski współczynnik tarcia, a tu wychodzi to w sposób kompletnie sprzeczny w stosunku do tego, co powinno się dziać? Dlaczego w tym momencie tu doszło do tego zatarcia? Czy powinno w ogóle dojść do takiego zatarcia w stosunku do takich deklaracji? Reasumując, ten dodatek mnie trochę rozczarował, bo myślałem, że da większe wyzwanie technologii Mainano. Gdzieś zdarzało mi się rozmawiać z ludźmi, mówili, że to fenomenalna technologia, fenomenalnie działa. Pytałem, jak działa? No był tani. No ale jak działa? No był tani. Nie wiem, nie rozumiem, jakby tutaj myślę, że istotną rzeczą w życiu jest to, żeby coś dobrze działało, było skuteczne, a z drugiej strony, żeby dobrze działało, było skuteczne, to też potrzebuje kosztować, bo za to jest specjalistyczny zakres inżynierii i testy, badania, to wszystko oczywiście z jednej strony kosztuje, rozwój kosztuje, z drugiej strony składniki też kosztują, więc tutaj jakby robieniem czymś tanim ciężko jest osiągnąć cel. Nauczył mnie to motosport, gdzie naprawdę tanimi rzeczami nie można było nic sensownego i bezpiecznego wykonać. Z drugiej strony jest to dodatek typu uniwersalnego. Czy tak powinno być? Czy dodatek do oleju powinien być uniwersalny? Czy on przypadkiem nie powinien być dedykowany? I dlaczego firmy nie produkują dodatków typowo dedykowanych? I dlaczego tak deklaracje marketingowe skrajnie odbiegają od faktów? I dlaczego dodatek mający mieć tak niski współczynnik tarcia wypadł gorzej niż sam olej? Przechodzimy do kolejnej próbki. Próbka oznaczona jako D6. I tutaj pewna odmiana, ponieważ jest to olej silnikowy, lecz olej rynkowo z nanotechnologią, taką technologią estrową, low friction, czyli niskie tarcie. Jest to olej 5W30, występujący i dedykowany także właśnie do jednostek doładowanych.
w jednostek, których silnie występuje zjawisko LSPI, czyli to Low Speed Preignition, samo zapłon w komorze spalania, a także ta wersja bardziej destrukcyjna, czyli SPI, Speed Preignition, występująca w tych większych obciążeniach, większych ciśnieniach, jeżeli chodzi też o zakres obrotów. I jeżeli chodzi o ten olej, no to na stronie producenta mnóstwo informacji dotyczących jakby tutaj efektywności działania, jeżeli chodzi o fenomen tej technologii low friction. Natomiast dlaczego wybraliśmy ten olej? Mieliśmy możliwość już przebadania jednostek z tym olejem, nawet młodych, po przebiegu rzędu 50 000 kilometrów, które wymagały już gdzieś jakichś czynności i działań, jeżeli chodzi o taki mniejszy czy większy zakres naprawczy. Dlatego też, gro klientów, którzy dzwoniło, że mówią, że no, nie potrzebują nanotechnologii, bo mają olej z nanotechnologią. Co więcej, miałem też taką możliwość, jeżeli chodzi o taki silnik wyczynowy o bardzo dużej mocy, rzędu tam 1200 koni, analizy z uwagi na silne uszkodzenie silnika z powodu właśnie zjawiska LSPI, gdzie tutaj taki olej, ta rodzina tego oleju o innej lepkości była stosowana na poziomie współpracy z producentem. Dlatego też ten olej został u nas objęty testem tarcia. Z kolei też poszukiwaliśmy informacji dotyczących współczynnika tarcia. I co ciekawe, znaleźliśmy na stronie producenta informację, że taki olej został przebadany. Jest to krzywa graficzna, bo nie jest to akurat z typowego badania, ale widać, że to jest krzywa gdzieś opracowana przez grafika. No i w tych informacjach marketingowych są pokazane krzywe w stosunku do typowego oleju 5W30, no i tych rozwiązań tego producenta. Co więcej, ten właśnie olej z tą technologią low friction ma przy temperaturach rzędu powiedzmy badanych u nas to w okolicach tych 120 stopni, to tak orientacyjnie z grafiki jakieś może 0,75, 0,7 KOF ma on być. No jakby tutaj zakres dosyć dziwny, jeżeli chodzi o skalę. Powinno być to powiedzmy troszkę inaczej pokazane. Niemniej jednak domniemam, że producentowi nie chodziło o 0,8, no bo to jest potężny współczynnik. Jest to ewidentny tutaj, bym powiedział, błąd natury grafika, ale być może w skali, natomiast być może chodziło tu o 0,08, więc odnosząc się do tego, być może jest to 0 KOF 0,07 bądź 0,075 przy tej temperaturze w okolicach 120 stopni. My ten olej też przebadaliśmy na współczynnik tarcia i to będzie można zobaczyć w dalszej części. Natomiast jeżeli chodzi o superlatywy, to także wiele właśnie kwestii przeciwzatarciowych, poprawienie osiągów z punktu widzenia właśnie zmniejszenia tarcia, czy też silny nacisk, nawet marketingowy poprzez motosport. No temat mi znany z motosportu również, jeżeli chodzi to o stosowanie tego oleju, tej rodziny olei, więc stwierdziłem, że kiedy już ta możliwość przebadania jest, to jak najbardziej i o to zostałem też poproszony między innymi od jednego z zawodników, który po prostu słyszał o tym oleju, jego znajomi stosują i jakby tak miał mieszane uczucia w tym kierunku, więc chodziło o to, aby jednak to przebadać i pokazać, czy faktycznie tutaj olej rynkowy z nanotechnologią, jak jest w stanie funkcjonować, czy wygląda lepiej niż sam olej, czy to jest zakres już kompletnie wystarczający i nic nie trzeba stosować. Dlatego zobaczmy, jak poradzi sobie w teście próbka D6.
Test został pomyślnie zakończony, czas 8 minut i 50 sekund, więc to jakby dobry prognostyk, biorąc pod uwagę te wcześniejsze wydarzenia. No i zobaczmy zaraz, jak wygląda bieżnia, bo ten hałas było słychać też dosyć intensywny z uwagi na tarcie. No jest to zużycie, natomiast zobaczmy jeszcze, jak wygląda tutaj, jak wygląda wałeczek, bo to też bardzo, bardzo istotne. No i on wygląda tu korzystniej w stosunku do innych wcześniejszych próbek, które widzieliśmy. To w szczególności do samego oleju, to ten olej z nanotechnologią wygląda tutaj lepiej. Więc przyglądnijmy się, jak to wygląda pod mikroskopem. Mamy tutaj już tą próbkę D6 wałeczek pod mikroskopem. No i jest to zużycie, ale ono, biorąc pod uwagę jakby zestawienie do próbki A2 samego oleju, czy nawet tych próbek D2, D1, tego oleju A2 z dodatkami, to tutaj wychodzi lepiej. Także w jaki sposób ten olej działa. Niemniej jednak nadal zbyt mało, jeżeli chodzi, jest to niewystarczające, ponieważ patrząc na te dane i jednostki, które mieliśmy po pewnym etapie, też to zużycie intensywniej postępowało. Natomiast dlaczego tak może być, to wyjaśnię w dalszej części. Zobaczmy teraz, jak wygląda bieżnia. No i to też ten hałas, który słyszeliśmy, taki nierytmiczny, czasami rytmiczny, to kwestia właśnie między innymi już tego pittingu, kiedy dojdzie do wyrywania części powierzchni, to później następują te wibracje. Tu widać także, że następował wzrost temperatury. Tak wcześniej patrząc po analizie pewnych bocznych elementów wałeczka, tam temperatura mogła sięgać około 200-220 stopni, no więc dużo wyższa niż to, co widać faktycznie w miseczce, jaka jest temperatura oleju. Zobaczmy teraz zestawienie z wszystkimi już próbkami dotychczas przebadanymi i faktycznie ta próbka wychodzi jakby w miarę optymistycznie. Więc patrzmy na to, 9,97 średnica nominalna wałeczka, 9,47 na końcu testu, więc mamy 0,50 zużycia, więc ona na ten moment z punktu widzenia próbek, które przeszły pełny test, wychodzi najkorzystniej, wychodzi ona nawet lepiej od dodatków, jeżeli chodzi o zakres D2 czy D1, no i dużo lepiej od tego oleju syntetycznego w tej samej klasie lepkościowej. Także tutaj w jakiś sposób ta technologia działa, natomiast nie nazwałbym ją low friction, gdyż to tarcie jest nadal zbyt duże, a tym bardziej jeżeli chodzi już o proces eksploatacyjny, to nadal te zakresy są kompletnie niewystarczające. Ale zobaczmy, jeżeli chodzi o tutaj krzywę obciążenia, no i widzimy, że ta fioletowa dolna linia to krzywa obciążenia, ta górna temperatury. Tą górną temperaturę widzimy, że ta temperatura na rozpoczęciu badania 120,3, ona podążyła gdzieś tam w maksymalnym zakresie do 123,5 i 122,8. Także tu też wygląda to w miarę sensownie, nie było jakiegoś, tak jak w samym oleju tym pierwszym, temperatura wzrosła tam 135, czy może 137, jak pamiętam. Tutaj ta temperatura też w miarę sensownie się utrzymała. Niemniej jednak, jak widzimy, to zużycie i postępowało, i obciążenie też. W tym taki epicentrum silnego zużycia i obciążenia to było aż 56% obciążenia tribotestera. No i tam doszło do silnego też zużycia powierzchni ciernych i później ono nadal gdzieś tam postępowało. Słyszeliśmy też ten hałas, więc finalnie jakby ten test kończy się na poziomie obciążenia rzędu 22-23%. I teraz zobaczmy tutaj, jeżeli chodzi o zestawienie do próbki B4, czyli technologii MyNano, to już jest odniesienie tej fioletowej do zielonej. Zielona to B4 MyNano. Widzimy ewidentnie, że w przypadku technologii MyNano nic takiego się nie działo. No i tu też widać to odchył obciążenia, że ta krzywa fioletowa jest ponad tą krzywą tutaj zieloną. I to widać ewidentnie, natomiast ta ostatnia faza to jest zakres taki też porównawczy dosyć bardzo istotny. Tutaj z uwagi na zużycie przy próbce D6 tej fioletowej 21,8 newtona nacisku na milimetr kwadratowy w stosunku do B4 351,5 newtona, więc mamy tu też około 15-krotnie mniejsze obciążenie na milimetr kwadratowy w przypadku próbki D6, ale co bardzo
ciekawe. Ten zakres w newtonach to mamy 1,62 do 1,7 newtona na końcu przy stosunku do próbki B4 1,48. Czyli tu też zakres około 15% obciążenia jest różnicy na niekorzyść próbki D6. Więc, a tam mimo dużego nacisku przy próbce B4 to nadal to obciążenie jest te 15% co najmniej mniejsze. To jest zakres bardzo istotny, bo trzeba wziąć pod uwagę, że to jest krotność w jednostkach napędowych, te momenty są bardzo dużo wyższe, więc w faktycznej eksploatacji te różnice dlatego są kolosalnie większe. Wracając jeszcze do tego tej sytuacji, kiedy nastąpiło w próbce D6 duże to zużycie, obciążenie i tak dalej, ten zakres to był w okolicach tam 4,2 newtona, więc też względnie już duże w stosunku do technologii Mainano widać to ewidentnie. I teraz jestem jakby dosyć coś ważnego wam chyba godzien wyjaśnienia, bo wspomniałem, że tą próbkę D6 przebadaliśmy na współczynnik tarcia. Można tutaj zobaczyć wynik współczynnika tarcia średniego, to jest akurat z 3 badań wyciągnięta średnia, jest koło 0,0949, więc on wychodzi korzystniej w stosunku do samego oleju. Natomiast o co chodzi z tym, że mimo tutaj wychodzi współczynnik tarcia względnie niski, choć on i tak jest jakby odbiega znacząco od deklarowanego przez producenta, bo tam powiedzmy na poziomie gdzieś przy tych zakresie temperatur 0,07, 0,75 też istotnie odbiega od tych danych marketingowych. Niemniej jednak o co chodzi z tym współczynnikiem tarcia, ponieważ wspominałem i tu można zobaczyć, jeżeli chodzi o technologię Mainano, KOW 0,0855, a tak są diametralne różnice. Otóż to kwestia wszelkiego rodzaju norm światowych, przyjętych norm olejowych, przyjętych norm badawczych. I co ciekawe, często współczynnik tarcia bada się przy niskich obciążeniach. Bada się przy małych momentach, oczywiście w jakimś interwale cykli, czasów i na urządzeniach, tribotesterach, które mają światową normę. I co ciekawe, często te tribotestery nie do końca odzwierciedlają, bądź nawet znacząco odbiegają od warunków, które są w rzeczywistości. Dlatego bywa tak, że jeżeli nawet powiedzmy zakres wyjdzie przy niskim obciążeniu bardzo pozytywnie, to jest istotne, jak wychodzi przy większych obciążeniach. No i co okazuje się, że często po prostu jest to przy tych większych obciążeniach niebadane. Dlatego tutaj przy tych większych obciążeniach, a realnych węzłach tarcia bada nasz tribotester. Stąd tutaj widać tą ewidentną różnicę, że w przypadku próbki D6 ten współczynnik tarcia wyszedł dużo niżej niż dla samego oleju. Jednak jeżeli chodzi o to porównanie efektów, oczywiście te efekty w stosunku do samego oleju syntetycznego są jednak nie takie spektakularne, jak wychodziłoby ze współczynnika tarcia. Znowu odnosząc się do właśnie próbki B4, którą będziecie mogli zobaczyć na samym końcu, no sami odniesiecie się do tego, co jest faktycznie i zobaczycie to porównanie, jeżeli chodzi o też zależność pomiędzy współczynnikiem tarcia, momentami i zużyciem. Reasumując, jeżeli chodzi o próbkę D6, to z pewnością jakby zakres wyszedł, jak ten moment, dużo lepiej w stosunku do innych próbek. Przede wszystkim nie doszło do zatarcia i tutaj jakby bardzo ważny punkt też dla tego oleju. Niemniej jednak na tym oleju nadal występują silnie zjawiska LSPI, SPI, za duże obciążenie, dochodzi też do przyspieszonego zużycia i to też kwestia norm olejowych. Producenci trzymają się norm olejowych, natomiast kto opracował te normy? I komu one mają służyć? Skoro wielokrotnie olej danej normy, danej lepkości dopasowany do silnika nie spełnia w pełni jego wymogów, wręcz czasami nawet skrajnie nie spełnia. Więc tutaj ten olej stosowany między innymi w wnioskach doładowanych niestety nadal sprzyja, żeby to zjawisko LSPI, SPI występowało między innymi z korelacji z nadmiernym tarciem. Więc tutaj, jeżeli chodzi o szereg informacji marketingowych, też to się rozjeżdża w stosunku do faktów,
Cóż, słyszałem coś takiego, że marketing może wszystko, że może przekazać wszystko, no bo kto to sprawdzi? Kto z użytkowników sprawdzi? Ludzie czasami wierzą w te informacje marketingowe po prostu jak w bóstwo i w zasadzie nie mają możliwości już zweryfikować tego na dalszym etapie, więc w tej sytuacji, no cóż, te dane marketingowe jakby mocno się rozbiegają. Ten olej, jeżeli chodzi o technologię motosportową, cóż, faktycznie ona nie jest w stanie spełnić wymagań motosportowych. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o zakres motosportu, jest to zakres specyficzny, który byłem sam wiele lat związany, że jeżeli dany zespół jest silnie związany z producentem oleju, a ta współpraca jest głównie na poziomie marketingowym, no to jakby to ma być marketing, to ma się podobać, to ma być sprzedawalne. Natomiast jeżeli zespół ma faktycznie współpracę na poziomie technicznym i rozwojowym, no to wygląda to często inaczej i jest to wykorzystywane w celach rozwojowych faktycznie, jeżeli chodzi o poprawę produktów. Z drugiej strony, jeżeli jakby intensywne finansowanie pływa z firm olejowych, no to wiadomo, że pewne rzeczy niekorzystne na jaw nie wyjdą. Z drugiej strony, jeżeli jest to, mówię, zdrowa współpraca, myśmy taką też zaznali, zdrowa współpraca, wtedy jest rozwój i między innymi dzięki temu, choć już nie mamy współpracy z takiej bezpośredniej marketingowej i z jakimkolwiek producentem oleju, to po prostu wcześniejsze wydarzenia mogły doprowadzić do tego, abyśmy rozwinęli technologię MyNano, więc będziecie mogli ją zobaczyć w próbce B4. Więc reasumując, jeżeli chodzi o próbkę D6 i starając się odpowiedzieć na to pytanie inicjatora, tak naprawdę inicjatorów, jeżeli o wybranie tej próbki, wybranie tego oleju, także po stronie tuningu czy motosportu, dlaczego my nie stosowaliśmy tego oleju w motosporcie, to po prostu znaleźliśmy dużo bardziej efektywniejsze opcje i dlatego też powstała technologia MyNano. Natomiast czy można poprawić jeszcze ten olej z nanotechnologią? Zobaczcie, jakie efekty są w próbce B11, gdzie jest połączenie takiego pakietu, bo będzie działał w serii bazowej MyNano właśnie z tym olejem. Przechodzimy do testu i próbki D5. Próbka D5 to takie troszeczkę cofnięcie się w historii, ponieważ to już jest dawny pakiet LSPI, jaki był u nas stosowany, zmniejszenia negatywnych zjawisk. On brał udział w wielu naszych takich większych pakietach, taki pakiet typu full, więc byli klienci, którzy powiedzmy w dużych jednostkach też korzystali, czy to było jakieś V8, czy jakieś V6, czy nawet R4 silniki wolno sące doładowane w takich większych pakietach. Oczywiście te pakiety z uwagi wtedy na stosowano tą technologię z preparatami Panther, było te preparaty jak na wcześniejsze dane w większej ilości, no i ta technologia też była kosztowniejsza i po prostu, ale przynosiła efekty. Niemniej jednak tutaj mając jeszcze ostatnie, tak powiem, próbki preparatów, po prostu wykonaliśmy ten test. To też tak jak jest w pierwszej części, też w ramach takiego szacunku dla świętej pamięci Janusza Sitarza, a też byliśmy sami z drugiej strony ciekawi, jak ta wcześniejsza technologia działała. No oczywiście, tak jak mówię, to były duże dawki, jak na potencjalnie wstępne dane producenta, no ale to już ta technologia preparatów, która była rozwijana wspólnie z nami. Więc zobaczmy, jak tutaj działał ten pakiet. On był przygotowany na fuzjach olejowych, więc specjalnie dla jednostek, które były bardziej mocno obciążone. Więc zobaczmy, jak ten dawny pakiet, ta starsza technologia, już na ten moment niedostępna, działała w jednostkach z zapłonem iskrowym.
test próbki D5 uległ zakończeniu. Test uległ zakończeniu poprawnie. Czas 8 minut i 50 sekund. I za chwilę będziemy mogli zobaczyć, jak wygląda bieżnia, jak wygląda wałeczek. O, taka życiowa sytuacja. Ale w każdym bądź razie, tak, widzimy bieżnię, jak wygląda wałeczek. No to zużycie jest względnie małe, ale to jeszcze będziemy musieli zobaczyć później pod mikroskopem i finalnie pomiary próbki. Natomiast tutaj jakby kwestia hałasu też była już inna, bo jakby to tarcie występowało już w pewnych zakresach mniejsze i ta bieżnia, no ma, widać, jest zużycie, natomiast nie jest ono tak spektakularne, jak widzieliśmy to też wcześniej. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało pod mikroskopem. I teraz widać, jeżeli chodzi o wałeczek, ta bruzda jest dużo mniejsza. Tak? Ona już tu jest w intensywnym powiększeniu, ale ona jest dużo mniejsza, co będzie można też zobaczyć w pomiarach, w zestawieniu próbek. Natomiast jak w trakcie będzie to też widoczne na wykresie, faktycznie można powiedzieć, że ta mieszanina cała, ta pakietowa, no intensywnie walczyła z tarciem. Walczyła po to, żeby tego tarcia tam nie było, dlatego tam są też zmiany tego hałasu. Nie są jakieś to potężne skoki, ale słychać te zmiany hałasu w pewnym zakresie i finalnie faktycznie z nieco mniejszym obciążeniem kończy ta próbka. Zobaczmy teraz, jak wygląda sytuacja bieżni. I co ciekawe, oczywiście widać kwestię tutaj zużycia na tej bieżni, ale gdzieś ten temat pittingu jest mega mniejszy w stosunku do tych innych próbek, które mogliśmy zobaczyć. To też kwestia bardzo istotna, bo po prostu jakby pitting jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym. Z tego tytułu też ten hałas miał prawo być po prostu mniejszy. No i widać tu troszeczkę te przegrzania i tak dalej, ale ten zakres jest mniejszy. Tak samo było widać jeszcze na kwestię samego wałeczka, że nie widać tych takich przegrzanych rantów. To taki bardzo istotny zakres, że ta temperatura wałeczka po prostu jakby na tyle była sensowna, że nie dochodziło do przebarwień. Zobaczmy teraz to zestawienie związane już, jeżeli chodzi o wszystkie próbki. No i tak, wygląda to naprawdę dosyć ciekawie, jeżeli chodzi o zestawienie na tle wszystkich próbek, bo próbka D5, nominalna średnica wałeczka 9,97. Na końcu testu 9,73. Jeżeli chodzi o tą grubość, czyli zużycie, mamy 0,24. Więc wysokość 6,29. To jest jakby duży ruch, jak widać. Duża zmiana w stosunku do innych próbek, bo to może jest taka zmiana nawet w tej wysokości bruzdy z 50%. No i w zasadzie ponad 50% nawet w sytuacji tej głębokości bruzdy. A więc to ewidentnie, no my nie znaliśmy jakby tego pakietu od tej strony, bo wtedy nie dysponowaliśmy takim tribotesterem. Niemniej jednak widzieliśmy efekty i nasi klienci widzieli efekty w rzeczywistości. Były to też jednostki, które na przykład bardzo źle pracowały początkowo, no ale według uzgodnień, powiedzmy po pewnych usprawnieniach pakiet był stosowany i nawet niedawno taką jednostkę serwisowałem, GPS RTV8, więc on miał taki pakiet lata temu wykonany i ten samochód po prostu później mega odżył. Raz, że poprawiły się mega osiągi, ale też z kultury pracy, płynności, elastyczności znacząco się poprawił. No i także jego wszelkie parametry, łącznie z lepszym spalaniem mieszanki, też się poprawiło, ale oczywiście następnie już później weszła technologia MyNano. No i ktoś powiedział, dlaczego szliśmy w rozwój? No, chodziło o to, że tak naprawdę sprawdzaliśmy, co można zrobić lepiej. I też, tak jak powiedziałem, ta technologia względnie była kosztowna, te mililitry były kosztowne. To temat względnie zawiły, jeżeli chodzi o też jej przygotowanie, to wszystko. I szukałem też i szukaliśmy lepszych rozwiązań. Zobaczmy, jeżeli chodzi tutaj jeszcze wykres krzywej obciążenia, co też bardzo istotne. To obciążenie w związku z tym tarciem, tym chwilowym wyrobieniem tych powierzchni w węzłach tarcia osiągnęło między 42 a 44%. Ale na chwilę, zobaczcie, to jest jakby w porównaniu do wcześniejszych, to jest dużo krótszy czas tego obciążenia i zużywania, powstawania tego zużycia. Co jeżeli chodzi o temperaturę oleju, to ona też w miarę fajnie stabilna, bo 120,3 Celsjusza rozpoczął się test, natomiast tam doszedł gdzieś do 125,3 temperatura, kończąc na 122,8, więc widać, że ta temperatura akceptowalna, ale co też istotne i bardzo zresztą dobre, ale z drugiej strony co istotne, to brak tych przebarwień, czyli w węźle tarcia
musiało być dużo poniżej w stosunku do wcześniejszych próbek, że nie było tego zabarwienia. Zobaczmy teraz jeszcze chodzi krzywe momentowe w porównaniu, w zestawieniu, czyli ta jasno-zielona jest to próbka D5, ta bardziej zielona na dole to jest próbka B4, czyli technologia Mainano. Jak widać, tu w zestawieniu też w próbce tej D5 wydarzyło się to podniesione zużycie i obciążenie. Tu w przypadku technologii Mainano nie ma. No i jeżeli chodzi o finalny zakres obciążeń, to widać, że ta krzywa dla próbki D5 jest wyżej niż dla technologii Mainano. Te temperatury gdzieś tam się przewijają, ale widać, że technologia Mainano tak czy tak dochodzi do szybszego jakby wychłodzenia. To też jest związane z lepszym odprowadzaniem ciepła. To już kwestia odprowadzania cząsteczkowego ciepła, bo one są wtedy polepszone w technologii Mainano. Ale jeżeli zobaczymy teraz kwestię nacisków na milimetr kwadratowy, to też przełożenie zużycia, które było mniejsze, czyli w próbce D5 48,2. To w stosunku do innych próbek jest to co najmniej dwukrotnie, nawet dwójpółkrotnie czy trzykrotnie lepsza opcja, jaką widzieliśmy, 48,2 Newtona na milimetr kwadratowy nacisku, ale jednak przy technologii Mainano 351,5. Jeżeli chodzi o to, to też wynika z tego, że technologia Mainano jest zrobiona na te czasy, w większym rozwoju, kompletnie inne kompozyty, więc, ale i tak tutaj ta starsza technologia dawała radę i jak widać w stosunku do tych nawet aktualnej, najnowszej technologii, powiedzmy gdzieś w próbce D3, D4, gdzie doszło do zatarcia, to ta starsza technologia tutaj robiła niesamowitą robotę. Reasumując, dlaczego ten rozwój? No był on potrzebny i myślę, że to, co zobaczycie w dalszych odsłonach, czyli tej takiej zrobionej spontanicznie sytuacji na prośbę próbki B11, że zróbcie coś z innym olejem, no a to też wyszło, no zróbcie z tym olejem, z nanotechnologią, czy da się go poprawić, więc po to jest próbka B11, no i finalnie próbka B4, czyli już taka technologia Mainano w takim też opcji Racing Motorsport dla tutaj jakby pokazania możliwości technologii. Więc też chciałem jakby podziękować wszystkim, którzy korzystali z wcześniejszej technologii Panther. Jak wiemy, Janusz jest już tam na tym zasłużonym po całym swoim życiu odpoczynku. My działamy z nową drogą, to było też jego życzenie. Działamy z nową drogą, więc możliwie jak się da, będziemy chcieli Wam udostępnić tą nowszą technologię. Zatem zapraszam do zobaczenia następnych testów, czyli próbki B11, a później finalnie próbki B4. Przechodzimy do kolejnej próbki, to już przedostatnia w naszym teście. Tak akurat to się wylosowało, że po prostu te dwie próbki Mainano są w końcowej fazie testu. To jest próbka B11. No i to jest próbka, która w zasadzie nie była planowana wcześniej, wyszła w trakcie testu, tak spontanicznie, już wspominałem wcześniej. No bo skoro jest taka możliwość, to zobaczcie, czy to się da poprawić taki olej z nanotechnologią, czy już nie, czy będzie coś lepiej. Jakbyście zastosowali to po prostu ten olej w jakiej formie pakietowej. Więc tu jest taki pakiet Heavy Grafen, taki dwufazowy z preparatem tej nowej serii, ale na tym oleju z próbki D6, badany już i tym oleju 5W30, tego angielskiego producenta z nanotechnologią. Więc w tej sytuacji tutaj jest to w miarę taki podobny zakres, nie taki sam oczywiście, ale podobny, do pakietu, jaki zastosowaliśmy w tej Skodzie 1.6 TDI 90 koni, która jest w trakcie materiału, ale ja tutaj po prostu to jeszcze przypomnę, bo tam były te zmiany rzędu około 50% już na biegu jałowym. Natomiast zobaczmy tutaj, to są te pakiety, które będą dostępne też, mam nadzieję, w określonym czasie w opcji wysyłkowej. Tu jest taki indywidualny, dwufazowy na większe obciążenie, bo to pod kątem też tego zakresu między innymi temperatury. Niemniej jednak są to zakresy jak najbardziej stosowane u nas, więc zobaczmy, jak poradzi sobie ta próbka oznaczona jako B11. To już pakiet Mainano z olejem z próbki D6.
Test próbki B11 dobiegł końca, jest to test pozytywnie zakończony, czas 8 minut i 50 sekund. Zobaczmy, jak wyglądają zarówno bieżnia, jak i wałeczek, bo jeżeli chodzi o to tarcie, to tam chwilowe było, takie głośniejsze i mocniejsze. O, no wygląda względnie pozytywnie. Zobaczmy, jak wygląda jeszcze wałeczek. No, wygląda takie małe zużycie, coś jak w przypadku tej próbki D5. Ale zobaczymy to zaraz pod mikroskopem i później bardzo ważne te już dane pomiarowe. No i teraz widzimy już, jeżeli chodzi o wałeczek, więc faktycznie widać, że to zużycie jest mniejsze i w stosunku do tych wcześniejszych wielu próbek. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o tutaj zakres w porównaniu tej próbki D5, tego pakietu pełnego Panther, wygląda na to, że to jest albo bardzo podobne, ale to jeszcze nam wymiary odpowiedzą. Natomiast na pewno jest dużo mniejsze w porównaniu do tego oleju D6, na którym ta próbka jest tutaj zrobiona. Więc to też do tego odniesiemy, ale to będziemy potrzebowali dane. Teraz przejdźmy jeszcze, jak wygląda bieżnia. W przypadku tej bieżni widać taki mały powierzchniowy pitting musiało być, ale to jest taka malutka, bym powiedział, część. Więc tutaj też występowało dużo mniejsze tarcie i jeżeli chodzi o ta bieżnia, no to można powiedzieć, że wygląda względnie pozytywnie, choć jeszcze przydałoby się, żeby te uszkodzenia były dużo mniejsze. Więc przejdźmy teraz, jeżeli chodzi o porównanie tutaj wszystkich wyników. No i faktycznie, zobaczmy, próbka B11, średnica nominalna 9,98, wałeczka, zużycie jakie będzie, bo 9,76 mamy po, czyli mamy 0,22, więc no to rzeczywiście na oko ciężko do określenia, ale w stosunku do próbki D5 jest to tam 0,02 różnicy, jednak trochę mniej i co ważne, wysokość bruzdy w próbce B11 6,14, a więc też mniej w stosunku do próbki D5, a trzeba wziąć pod uwagę, że tu jest dużo mniej zaawansowany pakiet, jeżeli chodzi o próbkę B11 w stosunku do dawnego D5. No i zarazem można powiedzieć, że ten pakiet uzyskany jest za, można powiedzieć, dużo bardziej przystępną kwotę, dużo bardziej przystępną niż kiedyś ta technologia pokazywana w próbce D5. Ale co jest ważne, tu w zasadzie brał udział ten olej z próbki D6 i to na nim tutaj był dodany ten pakietowy zestaw Mainano, więc na próbki D6 popatrzcie. Czyli jednak da się poprawić taki olej z nanotechnologią, ten 5W30 użyty i to dosyć istotnie, bo tu mamy zmianę o no praktycznie 50%, tak, ponad 50%, jeżeli chodzi o głębokość zużycia wałeczka. Więc to bardzo duża różnica, można powiedzieć kolosalna. I tu mieliśmy w próbce D6 wysokość bruzdy 9,48, a w przypadku B11 tylko 6,14. Więc kolosalna różnica. No ten spontaniczny temat jakby okazał się faktycznie sensowny, tak? Bo to pokazuje, że jest wiele do zrobienia. Że to, co producenci olejów pokazują, nawet olejów z nanotechnologią światowego poziomu, to jest wiele jeszcze do poprawienia i wiele do uzyskania. Na tym bardziej, jeżeli chodzi o to, że to jest taki, można powiedzieć, podobny pakiet do tego, który użyliśmy w tym 1.6 TDI 90 koni, tylko po prostu tam na innym oleju i trochę inny pakiet dodatków, bo tam inne potrzeby dla silnika diesla. Natomiast zobaczmy teraz, jeżeli chodzi o wykres obciążenia. No i tutaj widać w zasadzie ta krzywa dolna, powiedzmy jasno niebieska, tak ją nazwijmy, więc w tym momencie u góry mamy temperatury, tą niebieską 120,4, od tyle zaczął się test, skończył się na 123,5. Widać tutaj, że nawet jak było to chwilowe, w środku chwilowe, intensywne tarcie, ale ono naprawdę w krótkim okresie czasu to było. Skok obciążenia na 54%, ale temperatura no, praktycznie bardzo mało zareagowała, tak? Także tutaj ta temperatura względnie bardzo stabilna. No i kończy to tam na około 22% obciążenia. No ale jak widać w całej charakterystyce krzywej obciążenia, to tylko ten jeden moment, który decydował o tym, że powstało to zużycie, które mogliście zobaczyć na zdjęciach pod mikroskopem. I teraz zobaczmy wykres tutaj porównawczy już, jeżeli chodzi o moment siły tej próbki B11, ten powiedzmy jasno-niebieska krzywa na dole w stosunku do tej zielonej próbki B4 Mainano. I znowu tu widać ewidentnie, że
jeszcze nadal próbka B4 Mainano jest dużo poniżej tej krzywej dla próbki B11, tej jasno-niebieskiej. No i co kwestia jest tego, że tutaj w tych chwilach chwilowego tego obciążenia, zużycia, ten moment był prawie w okolicach 3,99 Newtona. W przypadku próbki B4 Mainano nic się tak nie wydarzyło. A więc to już są takie, powiedzmy, blisko bratnie zestawienia, choć mówię, ten olej nie jest używany w naszych pakietach, ale to pokazało, że po prostu dużo ma poprawić, więc jeżeli oglądają nas te osoby, które dzwoniły do nas, że używają tego oleju z nanotechnologią, że już nic nie potrzebują, zobaczcie, wiele można zrobić i tutaj jakby wiele można poprawić in plus w kierunku zastosowania naszej technologii. Natomiast popatrzmy jeszcze, jeżeli chodzi o próbkę B11 siły nacisku i tu też istotna zmiana, 54,7 Newtona na milimetr kwadratowy. To już jest najlepszy wynik z dotychczasowych próbek w porównaniu oczywiście do próbki B4 pełnego takiego full pakietu pełnej technologii 351,5 Newtona, więc nadal tutaj ta B4 i myślę, że fajnie będzie ją za chwilę zobaczyć i pokazać to faktycznie jak jest. Tu widać, jeżeli chodzi o temperatury, to one się tam przemijały, ale widać dalej ten efekt odprowadzania ciepła w przypadku już pełnego pakietu potrafi być właśnie efektywniejszy. On przyjmie, oddaje, więc to jest też dosyć istotny wariant. Reasumując, jeżeli chodzi o tą próbkę, to zobaczmy jeszcze temat tego wspominanej Skody 1.6 TDI i 90 koni. Mamy właśnie to porównanie, to które już było w treści materiału wcześniej podawane, no ale mamy tutaj właśnie jakby można powiedzieć podobny zakres pakietu użyty w silniku diesla, już na biegu jałowym 50% około zmiana, jeżeli chodzi o generowanie momentu i zmniejszenie strat. Czyli widać, jaki potężny potencjał posiadają silniki, jeżeli chodzi o zmniejszanie tych zjawisk, jaki to jest fundament, bo tu mamy bieg jałowy, to dopiero pod obciążeniem są jeszcze większe efekty. No i tutaj widzimy korespondencję z użytkownikiem, który jest niesamowicie zadowolony z wykonania tego zestawu. Oczywiście tutaj pakiet był zrobiony zarówno to, co było widać do silnika, jak i także do skrzyni biegów. To jest też bardzo istotny areał, w którym są bardzo duże straty. No i też tam działanie celowane odpowiednio dla danych skrzyń, odpowiednio zakres indywidualny do sposobu użytkowania, do obciążeń, do zakresów pracy, temperatur, stosowanych olei, ich rodzaj tych skrzyń biegów przynosi dodatkowe i to często nawet dodatkowo spektakularne efekty. Także tu widać ewidentnie, jak taki zakres zmniejszenia tych zjawisk przeradza się na moc i moment obrotowy. Właśnie w trakcie tutaj tworzenia tej próbki miałem w przerwie kontakt telefoniczny, no i właśnie temat był poruszony, że akurat klient, który używa pakietów w 3 samochodach, ten temat był poruszony, że tak naprawdę to do czasu naszego działania nie było kompletnie wiadomo, ile faktycznie nawet współczynnik tarcia, ile te straty mają przełożenie na moce i momenty. Dopiero my otwieramy tą drogę, pokazując, jak to można nawet przeliczać. Tym bardziej nasz tribotester pokazuje jakby te istotne areały, co się dzieje, jest to już takie dobitne. No i też zaproponował, że powinniśmy wyjść do dużych firm olejowych i zrobić dla nich testy. Czy tak będzie? Zobaczymy. Myślę, że na pewno ten zakres filmu, być może pooglądają osoby techniczne z danych firm olejowych. No i oczywiście, jeżeli ma być to zdrowa współpraca ku lepszemu tworzeniu dobrego dziś i jutra, to z pewnością jesteśmy na to otwarci. Dlatego zobaczmy teraz, bo to już jakby wchodzimy w zakres ostatniej próbki, czyli próbki B4 pełnego tego pakietu, full pakietu w technologii Mainano. I przechodzimy już do ostatniej próbki w tym teście, ale gdzieś tam w tle widocznej, wspominanej, czyli próbki B4, czyli technologii Mainano, tutaj w opcji Racing i Motorsport. Oczywiście to jest taki zakres indywidualny takiego full pakietu, też w kwestii LSPI, SPI dla jednostek benzynowych, czyli zapłonem iskrowym doładowanych.
Natomiast to nie jest jakby pełność technologii. To oczywiście to, co tu widzicie, jest to zakres osiągalny na poziomie tych full pakietów. Natomiast oczywiście jest to zakres indywidualny. Tu jest w tym momencie przygotowany do tego rodzaju zakresu obciążeń, warunków temperaturowych i tak dalej, bo technologia MyNano to jest zakres celowanego, indywidualnego podejścia, więc względem warunków obciążeń, warunków eksploatacyjnych, potrzeb jednostki, przebiegów, wielu czynników ma zastosowanie odpowiedni dobór rozwiązań, także na poziomie pakietów, preparatów, na poziomie tutaj trybologicznym, tak? Natomiast co jest istotne jest to, że zjawisko nadmiernego tarcia, o którym wielokrotnie wspominamy, dopiero chyba po tym zakresie, po tym teście i jak zobaczycie tą próbkę, to być może dopiero zrozumiecie, czego doświadczaliśmy, czego doświadczamy i o czym tak naprawdę mówimy, jeżeli chodzi o kwestię nadmiernego tarcia w stosunku do wielu różnego rodzaju dodatków olei, a także w tym momencie tutaj tego efektu. Ja wiem, że przez jakiś czas były wszelkiego rodzaju próby docierania, próbowania, ciągnięcia nas za język. My tak naprawdę nie ujawniamy w pełni swojej technologii i niektórzy pytali, czy dokonaliście patentu i tak dalej. Pewne rzeczy zgłaszaliśmy patent, ale później zrezygnowaliśmy. Niemniej jednak istotny zakres, że pewne rzeczy trzeba trzymać dla siebie, też pod tym kątem, że zobaczcie, prosta rzecz, taki od wielu lat znany napój, taki brązowy, gazowany, czy jego receptura została opatentowana? I czy przypadkiem jakby jego receptura została opatentowana, czy w takiej sytuacji nagle nie pojawiło się by mnóstwo powieleń? No i o to tu chodzi, tak? Trzeba to wszystko rozumieć. Ja uważam, że rozwiązania techniczne, technologiczne powinni tworzyć ludzie, którzy mają doświadczenie w tym, jest ich to pasją, kochają to, co robią i wtedy będą osiągali najlepsze rezultaty, biorąc pod uwagę, że są nastawieni, wykonując to w formie dla siebie i dla innych. Także zobaczcie tutaj próbka B4 i technologia MyNano w wersji Racing i Motorsport, w której w tym prawie że połowie czasu testu będziecie doświadczali czasowego zjawiska bezrzuciowości.
Test próbki zakończony, czas 8 minut 50 sekund, natomiast z pewnością mogliście zauważyć kompletnie inny dźwięk, inną barwę dźwięku, kompletnie niższy hałas, taki to wszystko stłumione, takie cichsze, ponieważ tarcie drastycznie mniejsze. No i zobaczcie. Widzicie to? Jeżeli chodzi o tą bieżnię. Oczywiście zobaczymy ją pod mikroskopem jeszcze i zobaczymy dane. Natomiast zobaczcie wałeczek. Jak wygląda ten wałeczek. Aż trudno zobaczyć to zużycie. On oczywiście jest, ale jak widać to jest jakby no kompletnie inny rodzaj bruzdy, rodzaj zużycia. I tu widzimy już pod mikroskopem powiększone to zdjęcie, więc jakby no dopiero teraz może w zestawieniu z tymi wcześniejszymi próbkami, testami możecie bardziej jakby zrozumieć, o czym mówiliśmy i jakby na co wpływa między innymi technologia fuzji olejowych, pakietów, dodatków technologii MyNano. Tutaj to tarcie jest potężnie mniejsze i zarazem przekłada się w tym momencie na potężnie mniejsze zużycie. A tu mamy naprawdę krótki zakres czasu. Jeżeli chodzi o ten szereg zjawisk, tych punktów tarcia w silnikach, napędach jest dużo więcej. Powierzchni tarcia jest też dużo więcej. Ale teraz zobaczmy bieżnie. Zobaczcie. Tutaj nie widać efektów pittingu. Tu widać efekt takiej, bym powiedział, linii tarcia. No, to musi wystąpić. Żeby nie wystąpiło całkowicie tarcie, no to jest perpetuum mobile. To oczywiście bardzo niski rodzaj tarcia występował. Bardzo niski moment siły tarcia i drobne zużycie nastąpiło. Natomiast czasowo tego zużycia nie ma. Więc dlatego jest to czasowe zjawisko bezzużyciowości, bo może ktoś kiedyś wymyśli metodę na całkowity brak zużycia, na pełny efekt zjawiska bezzużyciowości. Z pewnością by się to ludzkości przydało. Natomiast zobaczmy dane w porównaniu do pozostałych innych próbek. I w tej sytuacji tak, próbka B4, 9,97 nominalna grubość wałeczka po 9,90, czyli 700 zużycia. To jest ta głębokość tej bruzdy. 700, zobaczcie, jak to wygląda no, na przestrzeni wszystkich dotychczasowych wykonanych próbek. Wszelkiego rodzaju olei, dodatków, olei, zwykłego oleju, z nanotechnologią, różnych dodatków, nawet tych, bym powiedział, najnowszych pod kątem światowym. Jak to wygląda? No ale ta wysokość bruzdy 2,21. Więc to jest kompletnie inna skala i jakby kompletnie odchodzi wymiarami, zużyciem od tych pozostałych wcześniejszych próbek. Więc to jest też istotny element, który w eksploatacji wpływał nam między innymi na dużo mniejsze obciążenia, na dużo lżejszą, łatwiejszą pracę. To jest tak swoisty fundament, bo jeżeli chodzi o nadmierne tarcie, czy ogólnie o tarcie, kiedy mamy niski współczynnik tarcia, synergia wszystkich zjawisk jest dużo korzystniejsza i jednostki uzyskują taki naturalny wzrost sprawności, naturalny wzrost potencjału. Zobaczmy teraz, jeżeli chodzi o wykres obciążenia i jak mogliście we wcześniejszych próbkach zobaczyć, były te duże wzrosty obciążenia wraz z czasem, kiedy następowało to ten moment siły tarcia większy i to zużycie. Tutaj w zasadzie jest spokój. Widać te zmiany dotyczące prędkości i co jest bardzo istotne, to co będziemy mogli zobaczyć jeszcze w przełożeniu na moment obrotowy, ale tutaj jeżeli chodzi o kwestię sił nacisku i obciążenia. To obciążenie jest bardzo małe, mimo tego, że wystartowała próbka w tej fazie początkowej, kiedy już jest dźwigienka z około 125 N siły nacisku, natomiast kończy w tej ostatniej fazie na około 860 N całkowitej siły nacisku, co w tej ostatniej fazie przeliczone przez tą powierzchnię
to jest 351,5 Newtona na milimetr kwadratowy, a i tak jest bardzo małe obciążenie w okolicach 21 i spada nawet do 20%. Więc zobaczmy teraz, jeżeli chodzi o kwestię tutaj tych momentów i co się dzieje. Przy 125 Newtonach jest około 1,11 Newtonometra moment obrotowy generowany przez turbotester, ale na samym końcu, kiedy jest to 860 całkowitego nacisku newtonów i mamy tam około 351,5 newtonów na milimetr kwadratowy, mamy jedynie 1,48 newtona momentu obrotowego, czyli w tym momencie maszynka nie musi tak walczyć, ma po prostu do czynienia z bardzo niskim współczynnikiem tarcia, z bardzo niskimi oporami. Środek smarny dba o to niski współczynnik tarcia i w tym momencie o smarowanie i w takim momencie tam też są istotne rzeczy przeciwzatarciowe i tak dalej, więc to wspomaga bardzo, żeby też tego tarcia suchego nie doprowadzać. Widzimy ponownie, jeżeli chodzi o ten wałeczek z próbki B4 w technologii MyNano. No i to musi być taka refleksja, tak? Zawsze możecie wrócić się do innych próbek, możecie zobaczyć te zestawienia krzywych, zużycia, ale to powinno wzbudzić w Was potężną refleksję. Czy ma sens robić po staremu? Czy ma sens wierzyć w te potężne marketingi, które są często, jak już mogliście zobaczyć, średnio się pokrywają z faktami. Natomiast tu w tym przypadku zobaczcie, porównanie tego wałeczka i bruzdy do technologii MyNano i na przykład do tego oleju. Do tej próbki A2. Jak to wygląda? To już naocznie widać, to jest taki dobitny fakt, jak na tle innych działa spektakularnie, przełomowo technologia MyNano. Ale warto to zobaczyć może tą następną próbkę. D2. Z dodatkiem do oleju. Jak to wygląda? Z jednej strony dodatek i z drugiej strony dodatek. Dwa kompletnie inne światy. Ale zobaczmy może próbkę z tym kolejnym dodatkiem. D1, ta próbka D1. Jak to wygląda w zestawieniu do technologii MyNano? Więc w tej sytuacji kolejna to olej z nanotechnologią, próbka D6. Jak to wygląda? Czy warto i co warto mieć w silniku? Ale zobaczmy jeszcze kwestię bieżni, bo to też jest bardzo istotne. Tak? Zobaczmy tutaj kwestię bieżni, w tym przypadku zestawienie z próbki D6. Widać ten ewidentny pitting, to wyrywanie, to zużycie, intensywne zużycie powierzchni bieżni. Zobaczmy próbce A2 oleju światowego producenta związanego silnie z królową motosportu. Zobaczcie, jeszcze większe zużycie, ten pitting, wyrywanie, potężne zużycie. A teraz widzimy bieżnię w sytuacji technologii MyNano. To jest ten przełom, to jest ten kompletnie inny świat, którym chcieliśmy Wam pokazać, bo do tej pory pokazywaliśmy dużo danych technicznych, natomiast jak wielu mówi, którzy mogło zobaczyć naszą maszynkę, nasz turbotester i zobaczyć tego rodzaju wyniki, to tu nie trzeba mikroskopu. To dla wielu widać po prostu gołym okiem, jaki jest ten efekt. I w tym momencie technologia MyNano otwiera wiele możliwości poprawy sprawności, zmniejszania negatywnych zjawisk i nawet na pewnych etapach intensywnej rewitalizacji, po to, aby nasze jednostki napędowe były sprawniejsze, mniej emisyjne, spalały mniej paliwa, miały lepsze osiągi, nawet jeszcze bez tuningu. Ale jeżeli ten tuning ma być wykonany i ma sens, żeby był wykonany, to zmniejszenie tych zjawisk, zmniejszenie tarcia i zjawisk synergicznych jest fundamentem po to, aby precyzyjnie i lepiej wykonać taką modernizację, taki tuning i w takiej sytuacji mieć lepsze, bezpieczniejsze efekty. Czy dysponujemy pakietami do Twojego samochodu, maszyny, samochodu ciężarowego, ciągnika rolniczego, kombajnu, może motocykla? Zapraszamy do kontaktu z nami. Czy pokażemy takie testy dla olejów przekładniowych, przekładniowo-hydraulicznych, pracujących w skrzyniach manualnych, dwusprzęgłowych czy automatycznych? Może kiedyś, ponieważ są tam jeszcze bardziej spektakularne efekty i wtedy już na pewno pomyślelibyście, że przybyliśmy z przyszłości.